Chciałbym serdecznie Państwa powitać na wirtualnych drzwiach otwartych w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Nazywam się Robert Musiałkiewicz i pełnię funkcję rektora naszej uczelni. Będę miał też przyjemność moderowania dzisiejszego spotkania. Spotkanie jest transmitowane na żywo z naszego studia telewizyjnego, studia dydaktycznego na naszym kanale YouTube. Na nim znajdziecie też również czat, poprzez których zachęcam Państwa do zadawania pytań dotyczących oferty uczelni, procesu rekrutacji i innych spraw będących przedmiotem Waszego zainteresowania. Podczas niniejszego spotkania na początku przedstawimy Państwu ogólne informacje o naszej uczelni, a w dalszej kolejności będziecie mogli poznać szczegółową ofertę kształcenia z zakresu nauk społecznych, technicznych, inżynieryjnych i humanistycznych, a także medycznych. Nasze kierunki będą prezentowane w kolejności alfabetycznej. Będziecie mieli Państwo okazję do zapoznania się z opiniami studentów, absolwentów i pracodawców. Będziecie mogli zobaczyć część naszej infrastruktury dydaktycznej oraz poznać naszych wykładowców. Być może wielu z Was zadaje sobie pytanie, czy warto kontynuować kształcenie, czy warto studiować. Odpowiedzią na te pytania są choćby wskaźniki zarobków osób posiadających wykształcenie wyższe. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego są one o około 25% większe od zarobków osób posiadających wykształcenie średnie. Warto pamiętać, że poziom wykształcenia jest też kwestią prestiżu społecznego, szacunku innych osób. No cóż, a jeśli warto studiować, to pytanie, na jakiej uczelni i na jakim kierunku. O tym, dlaczego warto związać się z naszą uczelnią, opowie Państwu pani dr Ewa Podlewska, pełniąca funkcję prorektora do spraw nauczania i studentów. Dzień dobry Pani doktor. Witam serdecznie Pana rektora, witam Państwa. Pani prorektor, dlaczego warto wybrać naszą uczelnię? Jak Pani prorektor może zachęcić przyszłych kandydatów na studia po to, aby pierwsze swoje myśli, myśląc o studiach, skierowali właśnie na Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku? Warto studiować w naszej uczelni i warto wybrać naszą uczelnię, ponieważ studiowanie w PUS przynosi wiele korzyści. Niewątpliwie pierwszą z nich jest oszczędność pieniędzy. Studia za darmo. Co to oznacza? Brak jakichkolwiek opłat z tytułu realizacji praktyk czy uczestnictwa w zajęciach. Bliskość miejsca zamieszkania to dodatkowa oszczędność czasu. Każdy z naszych kierunków jest prowadzony w odrębnym budynku dydaktycznym. Mamy ich 4, ale każdy jest zorganizowany na terenie miasta Włocławka. Proponujemy bardzo szeroką ofertę kierunków, 13 kierunków i ponad 25 specjalności. Stąd studenci mogą wybrać kierunek albo specjalność zgodnie z własnym zainteresowaniem. Dodatkowo mają pewność, że kierunek, który wybiorą i kompetencje, które nabędą, są zgodne z potrzebami pracodawców, ponieważ każdego roku uzgadniamy, weryfikujemy i modyfikujemy programy z udziałem przedsiębiorców. Co jeszcze? Jak Pan rektor wspomniał, wysoki poziom wynagrodzeń, dodatkowa statystyka. Wynagrodzenia naszych absolwentów znajdują się, poziom tych wynagrodzeń na 2. miejscu w województwie kujawsko-pomorskim. Nasi studenci oprócz nauki mają możliwość realizacji własnych pasji i hobby, ponieważ działają różnorodne organizacje studenckie. Mogą też mieć możliwość współtworzenia zasad, regulaminów, dlatego że włączamy studentów w komisje, w różnego rodzaju spotkania, które mają na celu wpływ w funkcjonowanie w naszą uczelnię. Niewątpliwie korzyścią PUS jest wysoka jakość kształcenia. Oczywiście wysoka jakość kształcenia jest kluczem do tego, aby w przyszłości osiągać wysokie zarobki, aby otrzymać dobry zawód. No ale jak tą wysoką jakość kształcenia osiągnąć? Jak wspomniałam, nasza uczelnia jest zlokalizowana w 4 budynkach. Jest to bardzo profesjonalna i bogata wyposażona baza dydaktyczna. Mamy Centrum Nauk Technicznych, Nowoczesnych Technologii, Centrum Symulacji Medycznych. PUS to studia o profilu praktycznym. Co to oznacza? Że mamy większość zajęć organizowanych w formie warsztatów, projektów, laboratoriów, co w niewielkich grupach daje możliwość bezpośredniego nabywania kompetencji i umiejętności. Co jeszcze to oznacza? Że zajęcia są prowadzone przez praktyków zatrudnionych w naszej uczelni, ale również w miejscach pracy, w przedsiębiorstwach, podmiotach publicznych.
Co zapewniamy? 6-miesięczne praktyki. I doświadczenie pokazuje, że kompetencje, które nabywają studenci, są tak wysokie i na tak dobrym poziomie, że już kończąc studia znajdują zatrudnienie. Nawiązując do organizacji praktyk, wiadomo, że jest to niezmiernie cenne doświadczenie, aby móc sprawdzić się być może w przyszłym miejscu pracy, żeby zrealizować tą 6-miesięczną praktykę, ale także tą praktykę można zrealizować na jednej z 80 uczelni, z którymi nasza uczelnia ma podpisane porozumienie uczelni zagranicznych w ramach wymiany Erasmus. Tak, mamy podpisane, zgadza się, ponad 80 porozumień z partnerami z całego świata. Nasi studenci otrzymują kilkaset euro po to, żeby mogli część studiów zrealizować za granicą, zrealizować tej praktyki i też praktyki. Dodatkowo studenci z tych uczelni przyjeżdżają do nas. I jest możliwość integracji, podnoszenia kompetencji językowych i zawiązywania znajomości. Z pewnością jest to niezmiernie ważne w dzisiejszym czasie, kiedy gospodarka dzisiaj jest, można powiedzieć, globalna i wiele miejsc pracy oferowanych jest przez przedsiębiorców zagranicznych. Okres studiów to jest pewnego rodzaju usamodzielnienie się, to jest pewnego rodzaju pierwszy krok w dorosłość. Warto chyba też pamiętać o tym, że uczelnia pomaga finansowo studentom, nie tylko płacąc stypendia dla studentów, którzy wyjeżdżają w ramach Erasmusa, jak pani prorektor wspomniała, te kilkaset euro, ale także na co dzień mogą liczyć na świadczenia z zakresu pomocy materialnej i nie tylko. Zdecydowanie. Slajd system pomocy dla studentów. Teraz nazwałabym go system doceniania i pomocy. Dlaczego? Dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że nabywanie kompetencji wymaga zaangażowania i aktywności. Stąd doceniamy naszych najlepszych studentów poprzez stypendium rektora. Też przyznajemy nagrody dla wyróżniających się studentów w różnym obszarze. Dodatkowo doceniamy absolwentów. Doceniamy za wyniki nauki, ale również za najlepsze prace licencjackie czy magisterskie. Zdajemy sobie sprawę, tak jak powiedzieliśmy na początku i tak jak jest wiadomo, że PUS oferuje studia za darmo. W wielu sytuacjach, w wielu domach jest różna sytuacja materialna. My też wspieramy naszą młodzież, udzielając stypendia socjalne w standardowej albo zwiększonej wysokości, w zależności od potrzeb. Co jeszcze? Udzielamy wsparcia dla osób niepełnosprawnych, nie tylko finansowego. Nasza infrastruktura jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wypożyczamy sprzęt i umożliwiamy edukację w pełnym tego słowa dla nich znaczeniu. Dla każdej z osób, dla każdego studenta, jeśli taka sytuacja się wydarzy, też świadczymy i udzielamy zapomóg. Tak, no, bogata oferta społeczna, kulturalna, socjalna także. Te stypendia wynoszą około 900 zł miesięcznie, jeżeli mówimy o stypendiach rektora. Stypendia socjalne nie są też niższe, więc z pewnością studenci, nawet nie pracując, swobodnie sobie poradzą na tych studiach. Mogą się samodzielnie utrzymać. No, wysoka jakość kształcenia. Zachęciła mnie pani prorektor do tego, żeby zostać studentem. Bardzo dziękuję za obecność, a teraz, szanowni państwo, zobaczmy film promujący naszą uczelnię. Włocławek to moje miejsce. Cześć, z tej strony Kasia, jestem studentką PUZ. Poranna kawa to praktycznie rytuał, ale na szczęście nie muszę się śpieszyć, bo zajęcia odbywają się obok akademika. A na inne wydziały bez problemu dojadę autobusem. Czasem nie zdążę, ale na piechotę też jest blisko. Najważniejsze? Ludzie. Uczelnia oferuje ciekawe kierunki studiów. Od prawa po mechanikę i budowę maszyn. Z pewnością poznacie tutaj ludzi z pasją. Wykładowcy, sami specjaliści. Na zajęciach dużo się dzieje, więc nie ma mowy o spaniu. Sprawdź nasze koła naukowe. Chcesz zostać lepszym mówcą, poprawić umiejętność projektowania, a może założyć własny biznes? Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku. Praktycznie najlepsi.
Szanowni Państwo, pierwszym z prezentowanych kierunków jest kierunek administracja. Kierunek adresowany przede wszystkim do osób, które chciałyby pracować w sektorze administracji publicznej, ale także w służbach mundurowych. Administracja publiczna jest największym polskim pracodawcą, a miejsca pracy są w każdej gminie i w każdym powiecie. Dlaczego wybrać ten kierunek, opowie Wam pani doktor Jolanta Laskowska, pełniąca funkcję dyrektora Instytutu Nauk Społecznych i Technicznych. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry, witam serdecznie. W jaki sposób może zachęcić pani studentów, aby wybrali właśnie kierunek administracja? Zdecydowanie warto studiować administrację, a jeśli zastanawiasz się nad wyborem uczelni, wybierz Państwową Uczelnię Zawodową we Włocławku. Tutaj zostaniesz zauważony i doceniony, otrzymasz szansę na rozwój i możliwość podnoszenia swoich kompetencji. Administracja nie jest kierunkiem wyłącznie prawniczym. Jest to kierunek studiów, który zawiera w sobie zarówno przedmioty prawnicze, jak i ekonomiczne, a to pozwala absolwentowi podjąć dowolną działalność gospodarczą, gdzie wykaże się znajomością prawa i jego stosowaniem w praktyce. Co ważne, studenci w trakcie studiów nabywają umiejętność sprawnego posługiwania się dostępnymi źródłami informacji, komunikowania się z otoczeniem, aktywnie uczestniczą w pracy grupowej, również organizują i kierują zespołami. Tak więc specjalista z zakresu administracji jest wszechstronnie wykształcony, a to pozwala budować karierę nie tylko urzędniczą. Nasi studenci mają możliwość wyboru specjalności oczekiwanych przez pracodawców na rynku pracy. Jedną z nich jest administracja samorządowo-skarbowa. Wybierając ją, studenci uczą się, jakie są regulacje prawne w dziedzinie administracji i finansów samorządowych, uczą się zarządzać majątkiem gminy, powiatu i samorządu województwa, uczą się zasad prawa podatkowego i stosowania go w praktyce. Inną bardzo często wybieraną specjalnością jest administracja bezpieczeństwa narodowego. Wybierając tę specjalność, studenci uczą się między innymi, czym jest kryminologia, jak przeciwdziałać cyberprzestępczości, czy na przykład uczą się także zasad prawa karnego i postępowania karnego. Administracja to studia, które dają możliwości nadzwyczaj szerokiego zatrudnienia. Absolwenci tego kierunku są świetnie przygotowani do podjęcia zatrudnienia w urzędach administracji rządowej i samorządowej, organach podatkowych, policji, wojsku, działach administracyjnych sądów, prokuratury, przedsiębiorstwach prywatnych. Są także świetnie przygotowani do szeroko rozumianej działalności społecznej, a więc znajdują zatrudnienie w organizacjach pozarządowych czy kancelariach prawnych. Dlatego właśnie, jeśli chcesz studiować administrację, nie wahaj się dłużej. Po maturze złóż dokumenty. Do zobaczenia w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Bardzo dziękuję pani doktor. Warto dodać, że rzecz jasna, warunkiem koniecznym, aby dostać się na studia jest zdana matura. Już teraz mocno trzymamy kciuki za maturzystów, żeby wam się powiodło. Nie był to łatwy rok dla was. Miejmy nadzieję, że wróci normalność w październiku. W procesie rekrutacyjnym na kierunek administracja liczy się wynik jednego z przedmiotów maturalnych, które wybierzecie. Pod uwagę na kierunku administrację brana jest historia, geografia, wiedza o społeczeństwie i język polski, więc w szczególności za te przedmioty trzymamy kciuki. Trzymamy kciuki. A teraz, szanowni państwo, zobaczcie, co sądzą studenci o tym kierunku, jak się na nim studiuje. Agnieszka Polińska, studentka 3. roku administracji Państwowej Uczelni Zawodowej w Włocławku. Dlaczego administracja? Bo to kierunek, który mnie najbardziej zainteresował. W obecnej pracy już wykorzystuję zdobytą wiedzę na tej uczelni z zakresu prawa, finansów czy socjologii. Jestem osobą pracującą i nasza uczelnia fantastycznie stworzyła mi warunki do połączenia studiów z pracą. Oczywiście bardzo istotne było dla mnie to, że są one bezpłatne. I pod tym względem Państwowa Uczelnia Zawodowa jest również bezkonkurencyjna.
Cześć, mam na imię Darek, jestem studentem trzeciego roku administracji na Państwowej Uczelni Zawodowej we Wrocławku. Program studiów tworzony jest na podstawie aktualnej sytuacji na rynku pracy, dzięki czemu absolwenci tego kierunku mają możliwość znalezienia pracy na wielu atrakcyjnych stanowiskach. Milena Szatkowska, studentka administracji trzeciego roku w Państwowej Uczelni Zawodowej we Wrocławku. Dlaczego administracja? Ponieważ po tym kierunku będę mogła podjąć pracę w wielu instytucjach i urzędach. Studia są bezpłatne i umożliwiają pogodzenie pracy zawodowej ze studiowaniem. Cześć, jestem Kuba, studiuję administrację na Państwowej Uczelni Zawodowej we Wrocławku. Głównym powodem, dla którego wybrałem ten kierunek, był fakt, że uczelnia ta jest nastawiona przede wszystkim na kształcenie praktyczne. Dzięki setkom godzin praktyk zawodowych i innych form kształcenia praktycznego zdobyłem cenne umiejętności i doświadczenie zawodowe w pracy urzędniczej. Jeżeli interesuje Cię kierunek administracji, jeżeli chcesz zapewnić sobie lepszy start na rynku pracy, wybierz administrację na Państwowej Uczelni Zawodowej we Wrocławku. Gwarantuję Ci, że nie pożałujesz. Drodzy maturzyści, z obszaru krajowego teraz przeniesiemy się na płaszczyznę bardziej internacjonalną. Prezentować bowiem będziemy kierunek filologia angielska. Kierunek otwierający drzwi do kariery zawodowej nie tylko na rynku krajowym, ale również międzynarodowym. Dlaczego warto studiować na tym kierunku, opowie Wam kierownik zakładu filologii angielskiej, pan Piotr Gołębieski. Dzień dobry, panie kierowniku. Dzień dobry. Szanowny panie rektorze, oczywiście warto studiować filologię angielską na Państwowej Uczelni Zawodowej w Wrocławku i jest ku temu wiele powodów, które chciałbym teraz Państwu również przybliżyć. Chciałbym zacząć od bardzo istotnej dla nas sprawy, która jest naszą dumą, czyli faktu, iż nasz kierunek narodził się i ewoluuje wraz z uczelnią. Jest to już blisko 20 lat i jak domyślacie się Państwo, jest to niesamowity kapitał doświadczenia, z którego korzystają zarówno studenci, jak i sami wykładowcy. Nasza kadra, połowa naszej kadry obecnie zatrudnionej to są pracownicy, którzy rozpoczęli pracę wraz z powstaniem kierunku, więc mogą Państwo wyobrazić, że jest to naprawdę bardzo cenne dla zarówno studentów, jak i uczelni. I oczywiście sam profil praktyczny naszych studiów, który obecnie jest profilem obowiązującym, oznacza, że absolwenci naszej uczelni i tego kierunku naszego uzyskują tym samym zawód do ręki, otrzymują możliwość pracy w tym zawodzie wyuczonym w trakcie studiów. Innym bardzo ważnym czynnikiem, na który chciałem zwrócić uwagę w naszych przyszłych, miejmy nadzieję, studentów, jest nasza baza, która jest bardzo istotnym czynnikiem, którym również się chlubimy. Oczywiście, ponieważ filologia jest to kierunek, który skupia się wokół też wszystkiego, co ze słowem związane, bardzo istotna jest biblioteka oczywiście, która jest świetnie wyposażona zarówno w materiały związane z samymi zajęciami, czyli również książki, podręczniki kursowe. Mamy tam również stanowiska komputerowe z dostępem do internetu dla studentów, a także jest możliwość w razie potrzeby wydrukowania sobie jakichś materiałów na zajęcia. Mamy świetnie przygotowane laboratorium językowe, w którym mamy kilkanaście stanowisk z headsetami, gdzie studenci ćwiczą wymowę i pracują z tekstami słuchanymi. Mamy również świetnie przygotowane pracownie komputerowe, w których studenci mogą ćwiczyć przekład. Bardzo popularny obecnie przykład filmowy. Wiem, że ma wielu zwolenników. Oczywiście studia jako nauka są bardzo istotne, ale potrzebne są też przerwy, więc tu myślę, że warto wspomnieć o tym, że mamy przygotowaną strefę relaksu dla studentów, w której studenci mogą napić się oczywiście kawy, no ale oprócz tego mamy też coś, co myślę, że ucieszy wielu studentów, czyli możliwość pogrania na przykład w meczyków FIFA pomiędzy zajęciami, więc myślę, że jest to dosyć atrakcyjna perspektywa. Dla osób zmotoryzowanych mamy spory parking przed budynkiem. Jest to bardzo istotne, myślę, zwłaszcza dla osób pracujących, poruszających się najczęściej samochodami. Mamy również dobrą komunikację miejską i dla osób, które chciałyby oczywiście przyjechać rowerem, również mamy stanowiska, gdzie ten rower można przypiąć i zostawić. W sekcji, jak Państwo widzicie, w przygotowaniu mamy również w planie kampus akademicki. Myślę, że jest to coś, z czego możemy być naprawdę dumni, że taka perspektywa się tutaj przed nami roztacza i myślę, że w dalszej perspektywie będzie to bardzo również atrakcyjnie się prezentowało i budowało de facto tożsamość uczelni. No ale właśnie, a propos kierunku, najważniejsze, co z kierunkiem jest związane, to jest oczywiście nasza oferta edukacyjna, w której znajdziecie Państwo takie specjalizacje jak specjalizacja tłumaczeniowa, gdzie kształcimy tłumaczy w mowie i piśmie, przekładu ogólnego i przekładu specjalistycznego i ze szczególnym naciskiem w ostatnim czasie właśnie związanego z przekładem filmów. Jest to bardzo popularny obecnie typ pracy. Mamy również specjalizację nauczycielską, po której, tak jak sama nazwa wskazuje, głównie kształcimy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej i w szkół podstawowych.
Mamy też specjalizację język angielski w turystyce i biznesie, gdzie kształcimy głównie pracowników biur podróży, ale także hotelarstwa. Skupiamy się na słownictwie, w tej praktyce, która tutaj jest bardzo istotna. Wszystkie te programy są oczywiście obudowane odpowiednią ofertą praktyk właśnie, które pomogą wdrożyć absolwentów w te prace. I nierzadko zdarza się, że absolwenci na przykład, studenci właściwie, w momencie jeszcze studiów wstępnie nawiązują kontakty z pracodawcami przyszłymi, więc jest to, myślę, bardzo istotne. I na koniec chciałbym jeszcze oczywiście wspomnieć o bardzo istotnej kwestii z punktu widzenia studenta filologii angielskiej, ale nie tylko, myślę, czyli programie Erasmus+, który pozwala na wymianę doświadczeń ze studentami przyjeżdżającymi do nas z zagranicy, których co roku jest coraz więcej, z czego też się bardzo cieszymy. Daje to szansę naszym studentom kontaktu z żywym językiem. Studenci przyjeżdżający do nas oczywiście również doceniają taką możliwość. Nasi studenci również mogą do tych krajów wyjechać i tam studiować, tam poznawać te kultury i ten język. Jeśli chodzi o naszych studentów, to najpopularniejsze kierunki to Hiszpania, Turcja i Portugalia. Oczywiście my również oferujemy taką opcję studentom przyjeżdżającym do nas i jest wśród nas grono obecnie tych studentów, którzy byli tak uprzejmi, że również wypowiedzieli się na temat właśnie studiów na naszej uczelni, co myślę, że pan rektor tutaj też chciałby o tym wspomnieć. Zobaczmy jeszcze, jakie przedmioty są brane pod uwagę na maturze. Szanowni Państwo, jeżeli chcecie wybrać kierunek filologia angielska, trzymamy kciuki przede wszystkim za egzamin maturalny z języka angielskiego. To jest klucz do tego, aby zostać studentem na kierunku filologia angielska. Pan kierownik zapowiedział opinie studentów z zagranicy, którzy studiują wspólnie z polskimi studentami. Zobaczmy zatem, co sądzą studenci studiujący w ramach wymiany Erasmus na temat naszej uczelni, ale także na temat Włocławka i warunków studiowania. Hello, I'm Sara. I'm an Erasmus student from Spain, and I've been here for 5 months. And what I would like to say is that at the beginning it was really difficult for me to get used to a new city, to get used to new people, and the most important thing is that the people couldn't speak English, so I had get used to use translator or maybe learn some Polish words, but from that time to what I'm living right now, it has been more and more easier, and I can say that now I'm like really free and I can go to the city and see everything. Another thing that I noticed is that the things here are cheaper than in Spain, and sometimes it's easier to get and buy some things even than in Spain, because the price will be cheaper and the exchange will be also cheaper. So I like that thing from here. Hello, I'm Laura and I'm an Erasmus student from Spain, and I have been living in Włocławek for 5 months. I live in a dormitory with some friends, as most of the Erasmus students, and living there has been fun. I have made a lot of friends, also other Erasmus classmates. It is not a huge place to live, actually. We share a room with, as I said, with my friends, but we are used to it now. It's really funny, you will never get bored, and also it's really cheap to live there. We have a common kitchen and a common bathroom with other people, other students, and I really like living there. The only bad thing about it is that it's a little bit far from the city. You have to take a bus or walk like 20 minutes or maybe a little bit more. And it's not a big problem for us. We have managed it really well, but buses are not like really common, so it could be like a bad point from it. Hello, I'm Bea, a Spanish Erasmus student that has been living here in Włocławek for 5 months, and I'm going to talk about a little about classes. How are they here and how is this university? First, because of the pandemic, we could only be in university like for less than a week, but we find that the university was really bigger than in our city, and it has a really nice library, and we find it really cool. And then the pandemic made some restrictions,
and we had to make online classes. But they were really easy to enroll the classes. The teacher really helped us a lot. And it was really easy to feel comfortable in the online classes and in Moodle also. And the teachers are so nice. They will help you a lot if you contact them. And I think you should travel to Włocławek and try to live here. Studenci z innych krajów licznie odwiedzają naszą uczelnię, ale i Wy, będąc studentami, możecie przez kilka miesięcy studiować w wybranej przez Was uczelni zagranicznej. Tak jak Pani Prorektor wspomniała, otrzymując na to kilkaset euro miesięcznie. Dotyczy to również studentów studiujących na kierunku Finanse i Rachunkowości, kierunku ściśle związanego z obrotem pieniężnym, który jest podstawą funkcjonowania gospodarki każdego kraju. Dlaczego ten kierunek zasługuje na uwagę, opowie Państwu dr Leszek Czaplewski, pełniący funkcję kierownika Zakładu Finansów i Rachunkowości. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry Państwu, dziękuję panie rektorze. Proszę Państwa, odpowiedź jest bardzo prosta. My na kierunku Finanse i Rachunkowość uczymy zaledwie dwóch rzeczy, ale jakże istotnych wydaje się, ponieważ po pierwsze to jest umiejętność zarabiania pieniędzy, a po drugie umiejętność prawidłowego rozliczenia dochodów, tego dochodu, który osiągnęliśmy z tytułu prowadzonej działalności. Ale tak całkiem na poważnie, proszę Państwa, kierunek Finanse i Rachunkowość od lat należy do najpopularniejszych kierunków wybieranych przez studentów nie tylko w Polsce, przez przyszłych studentów nie tylko w Polsce, ale również i w Europie i za oceanem. Wpływają na to dwa czynniki. Po pierwsze jest to zagwarantowane niemal zatrudnienie po ukończeniu tego kierunku. Po drugie jest to również osiąganie dobrego uposażenia po kilku latach pracy. Myślę, że to jest godziwe wynagrodzenie, które uzyskują absolwenci naszego kierunku. I teraz od niedawna mamy taki trzeci czynnik, który też tak istotnie oddziałuje. To jest możliwość wypełnienia naszych obowiązków w domu podczas pandemii, podczas pracy zdalnej. Myślę, że wielu naszych absolwentów nawet podczas pandemii nie stała się osobami bezrobotnymi. W ramach naszego kierunku przygotowaliśmy dla Państwa dwie specjalności. Pierwsza specjalność jest to specjalność rachunkowość. Po ukończeniu tej specjalności możecie Państwo takie stanowiska pełnić jak dyrektor finansowy, główny księgowy, kadrowy, czy nawet piąc się szczebel po szczebelku w tej karierze, nawet można dotrzeć do biegłego rewidenta. Jest to taka sztandarowa nasza specjalność, bardzo oblegana przez studentów. Drugą specjalnością jest to specjalność Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia. Ta specjalność, po ukończeniu tej specjalności możecie Państwo być i analitykiem finansowym, doradcą, możecie pracować w bankowości, w ubezpieczeniach. Jeżeli ktoś jest zainteresowany rynkiem kapitałowym, to tutaj jak najbardziej giełda papierów wartościowych, tutaj kształcimy tych przyszłych wilków Wall Street. Także tutaj myślę, że to jest doskonałe miejsce, aby nabyć tych umiejętności, tej wiedzy, która pozwoli fajnie sobie radzić na rynku finansowym. Patronat, jeżeli chodzi o nasz kierunek, objęło Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, oddział okręgowy we Włocławku. Również mamy partnerstwo Centrum Informacji Księgowych. Myślę, że to jest bardzo ważne, że w programie naszych studiów aż 960 godzin to są praktyki. My bardzo mocno kładziemy nacisk na takie kompetencje praktyczne. Nasi studenci realizują praktyki w wielu instytucjach, w wielu przedsiębiorstwach, niejednokrotnie zostając tam już podejmując zatrudnienie. Nasi wykładowcy to również osoby w głównej mierze związane z biznesem, o szerokim doświadczeniu, zajmujące bardzo poważne stanowiska, także uczycie się na pewno Państwo od bardzo kwalifikowanej kadry. No ale nie samą nauką żyje człowiek, proszę Państwa, również mamy przy naszym zakładzie koło studentów finansów i rachunkowości. Tutaj
podejmują studenci bardzo takie fajne inicjatywy kulturalne, inicjatywy społeczne, ale też troszeczkę oświaty, także tak troszeczkę bawimy się tą nauką. Myślę, że to jest naprawdę fajny sposób na spędzanie wolnego czasu. Studia to przecież taki okres najpiękniejszy w życiu człowieka. To tutaj się nawiązuje te przyjaźnie, które na całe życie później z nami już zostają. No tak, żeby zostać studentem finansów i rachunkowości, trzymamy kciuki za maturzystów, w szczególności z przedmiotów matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski, język obcy. Dokładnie. Jeden z tych przedmiotów najlepiej przez Was zdanych będzie brany pod uwagę, jeżeli chodzi o postępowanie rekrutacyjne na kierunek finanse i rachunkowość. Bardzo dziękuję Panu doktorowi za przedstawienie oferty tego kierunku. Z pewnością warto. Pieniądz, Szanowni Państwo, był i będzie, więc są dwie proste sprawy, tak jak Pan doktor wspomniał, zarabiać i rozliczać. Dziękuję bardzo. Zobaczmy zatem, co sądzą na temat tego kierunku nasi studenci, ale też jaką ofertę ma ten kierunek przedstawi nasz wykładowca. Cześć, jestem Patrycja i jestem na 3. roku specjalności Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia. Do podjęcia studiów w Państwowej Uczelni Zawodowej skłoniły mnie pozytywne opinie o uczelni. Chciałam rozwinąć swoje umiejętności, a właśnie uczelnia zaoferowała mi takie działania. Poprzez wszystkie warsztaty, wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria rozwijam się zawodowo i także mogę znaleźć pracę w tym zawodzie. Dodatkowym atutem uczelni jest to, że studia są bezpłatne dla wszystkich studentów. Oczywiście nie można zapomnieć o tym, że studia to nie tylko nauka, ale także poznawanie ciekawych osobowości. I właśnie tutaj możecie takie znaleźć. Nazywam się Agnieszka Janiak. Jestem wykładowcą PUS Zakładu Finansów i Rachunkowości. Obecnie znajdujemy się w pracowni rachunkowości, gdzie uczymy się księgować, pełną rachunkowość, uproszczoną rachunkowość, uczymy się ubezpieczeń, płac, a także robimy analizy finansowe. Szanowni Państwo, nowoczesne pracownie, w których możemy się kształcić na bazie specjalistycznych programów do księgowania, programów, które napisali informatycy, osoby dziś niezwykle pożądane na rynku pracy, ale jak się wydaje również w przyszłości. Czy warto zostać informatykiem? W czym się specjalizować? No i dlaczego warto wybrać naszą uczelnię? Odpowie zastępca dyrektora Instytutu do Spraw Technicznych i Społecznych, doktor inżynier Marcin Kasprowicz. Dziękuję za obecność. Dlaczego warto studiować informatykę w Państwowej Uczelni Zawodowej? Dzień dobry Państwu. Dlaczego warto studiować informatykę? Informatykę warto studiować zawsze. Cokolwiek byśmy nie powiedzieli, na chwilę obecną i jeszcze długie lata przed nami będzie to chyba najbardziej pożądany zawód na rynku, na którym zatrudnienie mogą znaleźć dziesiątki, jeżeli nie setki tysięcy osób. Informatyka jest tak naprawdę obecna w każdej dziedzinie naszego życia. Dzisiaj bez informatyki nie byłoby takiego poziomu rozwoju, nie byłoby takiej ogólnie dostępnej elektroniki, którą tak naprawdę wszyscy posługujemy się na co dzień. Ale ta informatyka, którą znacie Państwo z poziomu programów, których na co dzień używacie, to nie tylko jedyna informatyka, którą zajmują się nasi studenci, a potem absolwenci. Ta informatyka to również oprogramowanie związane z urządzeniami użytku codziennego, chociażby takimi jak Wasze pralki, lodówki, kuchenki mikrofalowe, Wasze telewizory oraz wszystko to, co na co dzień używacie. Tam nie widać bezpośrednio ręki informatyka, ale to właśnie nasi studenci, nasi absolwenci dokładnie z tym mają kontakt i tego typu aplikacje tworzą. Informatyka w naszej uczelni to przede wszystkim 3 specjalności, 3 specjalizacje. Ta najbardziej chyba w tej chwili wybierana przez studentów to systemy informatyczne i bazy danych, czyli to, na co deficyt na rynku cały czas jest największy. Drugim bardzo istotnym elementem informatyki, którą proponujemy jako specjalność, to sieci komputerowe i telekomunikacja. Telekomunikacja przede wszystkim ta, która rozwija się dzisiaj na bazie sieci 5G,
tutaj dzięki naszym specjalistom, dzięki naszym wykładowcom, jak również dzięki bardzo nowoczesnym laboratorium są w stanie nasi studenci zapoznawać się z tymi technologiami. No i oczywiście grafika komputerowa i aplikacje internetowe, internet, który nas otacza, internet rzeczy, internet of things, inaczej mówiąc, dziś bardzo popularne pojęcie, które wiąże się z całą obsługą naszego życia codziennego. I ta grafika komputerowa nie tylko w takim ujęciu, jak bardzo często postrzegana jest na poziomie tworzenia grafik tylko i wyłącznie na potrzeby chociażby marketingu, ale również ta grafika związana z naszym życiem codziennym, z całym otaczającym nas światem i grafika również w kontekście sztucznej inteligencji, która pozwala nam chociażby na analizy obrazu, na ukrywanie czy zatapianie tak zwanych znaków wodnych w muzyce, w zdjęciach. Ten obszar grafika komputerowa również obejmuje. Jeżeli chodzi o nasze pracownie, to tutaj możemy się pochwalić chyba najlepszymi w całej województwie, a nawet biorąc pod uwagę ościenne województwa, nie wiem, czy nie przewyższamy jakością, wyposażeniem pracowni nawet największych politechnik w kraju. Mówimy tutaj o m.in. 5 bardzo nowoczesnych, świeżo oddanych do użytku pracowniach systemów informatycznych, baz danych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej, systemów budowanych i technologii informatycznych. Są to najnowsze pracownie wyposażone w zeszłoroczne konfiguracje sprzętów. Mnóstwo dodatkowego sprzętu w postaci wszelkiej maści spawarek, drukarek 3D i tym podobnych elementów. A więc tutaj możemy się poszczycić najlepszym wyposażeniem, jakie jest dostępne w chwili obecnej na rynku. Jeżeli chodzi właśnie o sam ten sprzęt, to do użytku, do nauki, do sprawdzenia się dla naszych studentów mamy do wykorzystania takie elementy jak drony, jak drukarki 3D, komputery jednopłytkowe w postaci m.in. Arduino. Również część zajęć prowadzona jest z elementów programowania ramion robotów, a więc bardzo bliski styk tej informatyki z przemysłem i z automatyką przemysłową. Spawarki światłowodowe, które wcześniej wspomniałem, czyli elementy, które jak najbardziej pozwalają Wam zdobyć wiedzę i doświadczenie już na etapie studiów z tym, jak takie elementy sieciowe opracowywać i łączyć. Co bardzo istotne, drodzy Państwo, informatyka na PUZ-ie pozwala nam, czy Wam tak naprawdę jako przyszłym absolwentom zdobyć bardzo duże doświadczenie. W chwili obecnej w ramach cyklu kształcenia przechodzą Państwo 960 godzin praktyk. To są 2 semestry po 3 miesiące, tak jak widzicie, 4 dni w tygodniu w maju i w czerwcu, lipiec w całości, czyli 5 dni w tygodniu, daje Państwu możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia nie tylko na poziomie akademickim, ale również przede wszystkim na poziomie praktycznym, bezpośrednio u naszych współpracujących firm i przedsiębiorstw. Jeżeli mówimy o współpracy naszej z przemysłem, to przede wszystkim wiodący na rynku tutaj włocławskim i okolicznym firmy takie jak Wigran, Innowacom, Renex, Radpak, V-Media, Tevemo, Wika czy Apet. Są to wiodące firmy, które znajdują się na obszarze naszego miasta czy w okolicach naszego miasta, ale swoje projekty, swoją współpracę oferują na terenie nie tylko kraju, ale również i Europy, a nawet niektóre z nich w obrębie całego świata. W związku z tym macie szansę przy współpracy z nimi, praktyk u nich oraz zdobywania tego wysokiego doświadczenia. Drugim niezmiernie ważnym aspektem współpracy ze środowiskiem, otoczeniem biznesowym jest to, że nasze programy kształcenia, czyli to, co oferujemy Państwu, dostosowane są do realiów rynkowych. A więc wszystko to, czego się uczycie, jest tak naprawdę odzwierciedleniem tego, czego będą Wasi pracodawcy przyszli oczekiwali. Tak, Szanowni Państwo, zawód teraźniejszości i zawód przyszłości, studia inżynierskie, 3,5 semestrów. Jeżeli chcecie studiować na kierunku informatyka, trzymamy kciuki tym razem za przedmioty matematyka lub informatyka lub geografia lub fizyka i astronomia lub chemia lub język polski lub język obcy. Najlepszy z tych przedmiotów, który będziecie zdawali, najlepszy wynik będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Bardzo dziękuję
panie doktorze, za przedstawienie i zachęcenie kandydatom kierunku informatyka. I cóż, po ukończeniu tego kierunku można robić nie byle jaką karierę. Zapraszamy na filmik, sami się o tym przekonacie. Cześć, nazywam się Monika Bartczak, jestem absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Włocławku. Studiowałam tutaj informatykę na specjalizacji systemy informatyczne i bazy danych. Aktualnie pełnię funkcję .NET Developera i DevOpsa w mBanku. Ponadto jestem doktorantką interdyscyplinarnej szkoły doktorskiej, gdzie prowadzę zajęcia z programowania komponentowego. Jak widzicie, dzięki tej uczelni mogłam rozwinąć swoje pasje, umiejętności. Dzięki temu znalazłam się tutaj, gdzie jestem. Dzięki uczelni miałam szansę pracować w firmie, w której zawsze marzyłam, w której zawsze chciałam pracować. Warto wspomnieć o tym, że w Państwowej Uczelni Zawodowej wykładowcy podchodzą do studenta bardzo życzliwie, przyjacielsko, starają się pomóc w każdym problemie, nie zostawiają studenta samego. Chyba właśnie dlatego będzie to jedna z najbardziej miłych uczelni, którą ukończyłam, którą będę zawsze bardzo miło, pozytywnie wspominać. Właśnie ze względu na tą miłą, życzliwą, przyjacielską atmosferę. Drodzy maturzyści, prezentowana pani Monika Bartczak zdobyła na naszej uczelni tytuł zawodowy inżyniera. Tytuł zawodowy inżyniera możecie uzyskać również studiując na kierunku inżynieria zarządzanie. W studiu jest ze mną pani doktor Małgorzata Karolewska-Szparaga, kierownik Zakładu Inżynierii Zarządzania, która przedstawi Państwu, co czeka studentów na tym kierunku i dlaczego jest to atrakcyjna oferta studiów. Dzień dobry. Dzień dobry, panie rektorze. Witam wszystkich państwa. Kierunek inżynieria zarządzania. Zapraszam. Studiując inżynierię zarządzania, nasz drogi przyszły studencie, nabędziesz wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne w zakresie nauk o zarządzaniu, ekonomii, wiedzę inżynierską oraz umiejętności menedżerskie. Możesz pracować w przedsiębiorstwach usługowych, produkcyjnych, handlowych, wszelkich branż w zasadzie. Będziesz umiał usprawniać procesy związane z zarządzaniem, procesy produkcyjne, czy wprowadzać innowacyjne produkty na rynek, bo stąd też ta wiedza menedżerska i zarządcza. Pomyśleliśmy sobie, że jeżeli połączymy ze sobą nauki menedżerskie i nauki inżynierskie, to doskonale wpasujemy się w potrzeby rynkowe, bo nasi współpracujący przedsiębiorcy i analizy rynku wyraźnie wskazują na to, że dzisiaj potrzebujemy na rynku pracy ludzi, którzy są menadżerami i posiadają umiejętności techniczne i wiedzę techniczną, ale z drugiej strony też potrzebują nasi przedsiębiorcy ściśle wyspecjalizowanych inżynierów, którzy rozumieją procesy zarządcze i potrafią rozwiązywać konflikty i wszelkie inne problemy związane z zarządzaniem. Więc myślimy, że jesteśmy kierunkiem, który jest potrzebny na rynku pracy. No oczywiście dodatkowym atutem tego kierunku jest także jego upraktycznienie. 6 miesięcy praktyk u pracodawcy to naprawdę jest czas, kiedy pracodawca może dobrze poznać swojego pewnie przyszłego pracownika, bo tak bardzo często się zdarza, a i pracownik jest w stanie się zorientować, czy taka praca mu odpowiada i to miejsce. Kolejną rzeczą jest to, że dość blisko współpracujemy z przedsiębiorcami, którzy
którzy w okolicach Włocławka prowadzą przedsiębiorstwa, które są znane w kraju i poza jego granicami. Także mają nasi przyszli studenci możliwość praktykowania właśnie w takich przedsiębiorstwach. Zapraszamy praktyków do współpracy, realizują zajęcia, czasem to są wykłady dedykowane, czasem nawet całe jakieś przedmioty, więc ta współpraca jest rzeczywiście ścisła. No i cóż, jeszcze atutem zapewne jest wyspecjalizowana kadra dydaktyczna, nauczyciele akademiccy, niejednokrotnie nauczyciele akademiccy, którzy mają doświadczenie w praktyce, no i oczywiście ci praktycy, którzy do nas przychodzą i realizują zajęcia. Co roku też organizujemy wyjazdy studyjne w ramach praktyk Open Space i staramy wyjeżdżać się do przynajmniej 2 miejsc w Polsce najczęściej do przedsiębiorstw, które są znane w całej Polsce i są nowoczesne właśnie w tej sferze produkcyjnej, logistycznej czy jakościowej, bo takie właśnie specjalności proponujemy naszym przyszłym studentom. Zatem wybierz, drogi studencie, specjalność dla siebie na inżynierii zarządzania. To jest inżynieria produkcji, gdzie nauczysz się koncepcji projektowania produktów, organizacji procesów produkcyjnych, zarządzania produkcją, gospodarki materiałowej, remontowej, no i oczywiście dokumentacji technicznej. Na inżynierii logistyki nauczysz się m.in. zarządzanie systemami transportowo-magazynowymi, optymalizowania kosztów logistycznych, metod systemów informatycznych wykorzystywanych w szeroko pojętej logistyce, regulacji prawnych z dziedziny logistyki i transportu i oczywiście jeszcze wiele innych rzeczy. Na inżynierii jakości nauczysz się systemów zarządzania jakością według ISO, metod i narzędzi zarządzania jakością, akredytacji, certyfikacji, normalizacji, metod organizacji procesów produkcji, zarządzania produkcją, dokumentacji technicznej i ściśle umiejętności menedżerskich. No i jeszcze tak, na koniec chciałam jeszcze ostatnie zdanie, panie rektorze, z kim współpracujemy. To nie są wszyscy, ale możemy się pochwalić ścisłą współpracą z Anvilem, Anvisem, z Faberem, Indoramą, Kongsbergiem, LPP SA, z Rabenem, Solvayem i jeszcze pewnie więcej. Więc, szanowni państwo, jeżeli chcecie zdobyć wykształcenie inżynierskie na kierunku inżynieria zarządzania, trzymamy kciuki tym razem za przedmioty matematyka, geografia, wiedza o społeczeństwie, język polski lub język obcy. Najlepszy z tych przedmiotów przez was zdany będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Bardzo dziękuję pani doktor za obecność w studiu. Dziękuję. A zobaczmy, co sądzą o tym kierunku nie tylko studenci, ale także absolwenci i potencjalni pracodawcy. A my czekamy na państwa. Cześć, nazywam się Patryk Więcnowski, jestem absolwentem Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Ukończyłem studia na kierunku inżynieria zarządzania. Obecnie pracuję w międzynarodowej korporacji na stanowisku młodszy specjalista do spraw przygotowania produkcji. Swoją przygodę z przedsiębiorstwem produkcyjnym zacząłem już podczas odbywania praktyk zawodowych oraz dzięki temu, że miałem przyjemność pisania pracy inżynierskiej na temat optymalizacji procesu produkcyjnego. Dzięki wiedzy zdobytej na Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku oraz swojemu zaangażowaniu podczas praktyk zawodowych dostałem propozycję pracy w Wika Polska na pełen etat. Dzień dobry, nazywam się Izabela Krzeszewska-Rykowska, jestem kierownikiem do spraw zasobów ludzkich w firmie Anvis we Włocławku. Od wielu lat współpracujemy z Państwową Uczelnią Zawodową we Włocławku w zakresie realizacji praktyk dla studentów. Co roku kilkoro studentów odbywa praktyki w naszej firmie, między innymi w takich działach jak działy produkcyjne, dział IT, działy logistyczne, księgowość czy też biura obsługi klientów. Niektórzy ze studentów zostali z nami najdłużej, bo przyjęli propozycję pracy, jaką im zaoferowaliśmy i dołączyli do społeczności Anvis. Również nasi długoletni pracownicy korzystają z oferty Państwowej Uczelni Zawodowej, studiując, podnoszą swoje kompetencje. Jesteśmy też członkami Rady Ekspertów Państwowej Uczelni Zawodowej. Bierzemy udział w dostosowywaniu programów studiów do rynku pracy, dzięki czemu w dłuższej perspektywie mamy możliwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników. Uważam, że współpraca z uczelnią przynosi obu stronom korzyści, a przede wszystkim ma realny wpływ na włocławski rynek pracy.
Jesteśmy studentami inżynierii zarządzania o specjalności inżynieria logistyki. Jesteśmy osobami pracującymi i chcąc uzupełnić swoje wykształcenie oraz zdobyć nowe kwalifikacje, zdecydowaliśmy się na wybór właśnie tej uczelni, która daje nam możliwość studiowania w systemie popołudniowo-weekendowym, dzięki czemu możemy pracować i studiować jednocześnie. Nasza uczelnia oferuje nam również koła naukowe, które prężnie działają. Osobiście należę do jednego z nich. Jest to koło naukowe Horyzont, którego celem jest rozwój zainteresowań studentów problematyką jakości, logistyki oraz produkcji. Atmosfera na naszej uczelni jest naprawdę fantastyczna. Gorąco polecamy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nasza uczelnia oferuje różne kierunki bardzo ciekawe o różnych specjalnościach. Więc zachęcamy wszystkich gorąco. Szanowni Państwo, tytuł zawodowy inżyniera możecie również zdobyć, studiując na kierunku mechanika i budowa maszyn. Corocznie odpowiednie urzędy przedstawiają listę zawodów deficytowych. Niezmiennie na tej liście zawsze znajdują się właśnie automatycy i robotycy, mechatronicy, także mechanicy. Czy można uzyskać w tym obszarze wykształcenie wyższe? Tak, z pewnością w Państwowej Uczelni Zawodowej. O szczegółach opowie Państwu kierownik Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn, pan doktor inżynier Konrad Cichocki. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie rektorze. Tak jak pan już był łaskaw wspomnieć, to co możemy uzyskać studiując na kierunku mechanika i budowa maszyn, to tytuł zawodowy inżyniera mechanika. Tytuł, który jest bardzo ważny, tytuł, który daje nam możliwość pracy na różnych stanowiskach we współczesnych zakładach produkcyjnych. Absolwenci naszego kierunku mogą pracować zarówno jako konstruktorzy, jako technolodzy, a także jako inżynierzy procesu bądź kontroli jakości. No, nie możemy również zapomnieć o tym, że mogą być inżynierami utrzymania ruchu. Więc jak widzimy, cała bardzo szeroka gama zawodów związanych z mechaniką, możemy pracować w tych zakładach, kończąc właśnie specjalności, które mamy w naszym Zakładzie Mechaniki i Budowy Maszyn na kierunku o tej samej nazwie. Co najważniejsze, zajęcia będą odbywać się w Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnej Technologii. Realizujemy bodajże 8. bądź 9. cykl kształcenia w naszym zakładzie, ale dopiero teraz możemy w pełni, mogę użyć takiego słowa, możemy pracować w sposób zupełnie niezależny od innych instytucji zewnętrznych. Nie musimy już korzystać z uprzejmości chociażby Politechniki Łódzkiej, tak? Wszystkie zajęcia odbywają się w jednym miejscu, więc to też jest na pewno zaleta. Ponadto mamy bardzo bogato wyposażone laboratoria i to zarówno te do nauk podstawowych jak fizyka i termodynamika, ale oczywiście te, które wiążą się już również z przedmiotami kierunkowymi, jak na przykład obrabiarki i obróbka ubytkowa, czy te już na zajęciach specjalnościowych, szczególnie ze specjalności automatyka i robotyka. Studiując na naszym kierunku będziecie Państwo mieli zajęcia zarówno z osobami o bogatym doświadczeniu naukowo-dydaktycznym, jak i tymi, którzy swe doświadczenie zdobyli pracując w przemyśle. Skład osobowy naszego zakładu to jest właśnie taki miks osób, które pracowały na uczelniach, ale też pracowały w przemyśle. Oczywiście, jeśli ktoś z Was będzie chciał kontynuować studia na studiach 2. stopnia, możemy Państwu obiecać, że przygotujemy Was do tego. Będziecie mogli je podjąć na każdym kierunku technicznym.
Nasza oferta naszych studiów skierowana jest do osób pragnących pracować w szeroko pojętej branży mechanicznej. Zawody, jakie możecie wykonywać, wymieniłem już na początku mojej wypowiedzi. Jest to oferta dla osób, które zarówno niepracujących, jak i tych, którzy już pracują, ale to już zostało wielokrotnie podkreślone, czy w wypowiedzi pana rektora, czy moich poprzedników. Studia są ułożone w ten sposób, że w ciągu 2 pierwszych lat otrzymacie państwo wiedzę taką ogólną, kierunkową, następnie 3 kolejne semestry będzie to już wiedza specjalistyczna z jednej z 2 specjalności, które w ramach naszych studiów możecie państwo wybrać. Dzięki studiom na Państwowej Uczelni Zawodowej na kierunku mechanika i budowa maszyn możemy powiedzieć, że staniecie się państwo członkami wysoko wyspecjalizowanej kadry techniczno-inżynierskiej. Kilka słów o specjalnościach. Mamy 2, tak jak już wspomniałem. Pierwsza z nich inżynieria maszyn, specjalność, która była realizowana przez 7 cykli kształcenia, więc mam już ogromne doświadczenie w jej realizacji. Krótkie informacje, co państwo mogą się nauczyć studiując na tej specjalności. No, zdobędziecie na pewno szeroką wiedzę z zakresu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń produkcyjnych, jakie możecie państwo spotkać w zakładach pracy. Zdobędziecie również wiedzę z diagnostyki technicznej, jak również dowiecie się podstaw, jak funkcjonują przedsiębiorstwa produkcyjne, zdobędziecie wiedzę z logistyki, szczególnie z tej logistyki wewnątrzzakładowej. Oprócz tego zdobędziecie państwo wiedzę na temat różnego rodzaju systemach produkcyjnych, zdobędziecie wiedzę o zarządzaniu procesami produkcyjnymi, jak i też nauczycie się programować obrabiarki sterowane numerycznie. Specjalność, która jest realizowana obecnie, to specjalność automatyka i robotyka. Tak jak już pan rektor wspomniał, zawód deficytowy, więc myślę, że warto stać się specjalistą w dziedzinie, której specjaliści są poszukiwani na rynku pracy. Czego nauczycie się na tych studiach? Na pewno wiedzę z zakresu automatyzacji procesów technologicznych. Zdobędziecie podstawową wiedzę na temat, co to są systemy elastyczne, czyli będziecie przygotowani do pracy w zakładach przemysłu 4.0, który wkrótce będzie przejmował panowanie nad naszymi zakładami produkcyjnymi. Oczywiście zdobędziecie również wiedzę, jak projektować, jak sterować, jak programować wszelkiego rodzaju roboty i manipulatory. Zdobędziecie również wiedzę z zakresu napędów stosowanych w tych urządzeniach, czyli będą zajęcia z napędów elektrycznych, pneumatycznych czy hydraulicznych. Chciałbym skończyć tym, że ostatnio wprowadziliśmy do naszego programu studiów jeszcze przedmioty związane z podstawami energetyki, gdzie studenci będą również w czasie zajęć mogli uzyskać uprawnienia SEP-owskie. Cóż, to wszystko, co miałem przygotowane na tą krótką wypowiedź. No, jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam do studiowania w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku i nie zapominajcie również o kierunku mechanika i budowa maszyn. Dziękuję bardzo. Zobaczmy jeszcze, jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Tak, jeśli chodzi o... slajd, niestety. Aha, tutaj jest. No tak. No, przedmioty ścisłe, no, tego nie unikniemy, chcąc być inżynierami. Też musicie Państwo przyłożyć się do matematyki, fizyki czy chemii, prawda? No, jest również brany pod uwagę język polski i język obcy, więc myślę, że cała matura po prostu. Tak jest. I najlepiej zdany z tych przedmiotów będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Szanowni Państwo, największym chyba, może nie największym oprócz kadry, bardzo cennym atutem kierunku mechanika i budowa maszyn są nowoczesne pracownie i laboratoria dydaktyczne. Wydaje się, że jedne z najnowocześniejszych w naszym kraju, nie tylko w naszym regionie. Pan kierownik nagrał dla Was film, oprowadzi Was po Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii, które na Was
czeka od października. Zobaczmy ten film. Dzień dobry Państwu, nazywam się Konrad Cichocki, jestem kierownikiem Zakładu Mechaniki i Budowy Maszyn w Państwowej Uczelni Zawodowej we Wrocławiu. Chciałbym Państwa zachęcić do podjęcia studiów na naszej uczelni na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. W ramach naszego kierunku realizujemy dwie specjalności, jest to inżynieria maszyn oraz automatyka i robotyka. Myślę, że szczególnie druga z tych specjalności może Państwa zainteresować, ponieważ cieszy się ona szczególnym zainteresowaniem przedstawicieli naszych rad ekspertów działających przy naszej uczelni oraz lokalnych pracodawców, którzy uważają, że jest to bardzo perspektywiczny zawód. W ramach nauki na naszym kierunku zapoznacie się Państwo również z podstawami konstrukcji maszyn, z podstawami technologii budowy maszyn, ale też zdobędziecie bardziej szczegółową wiedzę. Jest to wiedza związana m.in. z napędami stosowanymi w automatyce i robotyce maszyn oraz z programowaniem różnego rodzaju urządzeń i maszyn, które w praktyce przemysłowej są stosowane. Tak więc to, że ukończylibyście Państwo nasz kierunek, daje Wam możliwości pracy w przemyśle i są to różne, bardzo różnorakie stanowiska. Możecie pracować jako konstruktorzy, jako technolodzy oraz osoby, które eksploatują urządzenia i maszyny. Dziękuję i jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Szanowni Państwo, jak się wydaje, ostatnie miesiące w przyszłości będą oceniane nie tylko jako okres pandemii, ale również jako okres rewolucji cyfrowej. Liczba spraw załatwianych przez internet wzrosła kilkukrotnie. E-handel, e-administracja i e-szkolnictwo. Z roku na rok maleje oglądalność mediów tradycyjnych, a wzrasta oglądalność mediów społecznościowych. Czy w tym obszarze możemy nabyć kompetencje i umiejętności na poziomie studiów wyższych? Tak, studiując na kierunku Nowe Media i e-biznes. O szczegółach opowie Państwu kierownik Zakładu Nowych Mediów i e-biznesu, pan Patryk Ciechanowski. Dzień dobry Panie Rektorze. Dzień dobry Panie Dzień Patryku. dobry Państwu. Chciałbym skrócić w pewnym sensie to, dlaczego właśnie warto studiować na Nowych Mediach i e-biznesie, bo tak naprawdę mógłbym opowiadać w samych superlatywach przez długie godziny i postanowiłem sobie to skrócić do takich 3 obszarów. Nowoczesny program studiów jest jednym właśnie z tych obszarów. Tak naprawdę co roku nie tyle nawet chcemy, co musimy dostosowywać nasz program do aktualnych trendów. Kto tak naprawdę jeszcze kilka lat temu znał taką platformę społecznościową jak TikTok? W tym momencie trudno znaleźć młode osoby, które konta na TikToku nie posiadają. Co ciekawe też, w momencie, kiedy Facebook wchodził do Polski, też wiele osób zarzekało się, że nigdy w życiu Facebooka sobie nie założy. W tym momencie mamy 22 miliony Polaków na Facebooku. To samo później było z Instagramem, kiedy wchodził do Polski Instagram. Wszyscy zarzekali się, że nigdy w życiu ich na Instagramie nie zobaczymy. Teraz jest to 10 milionów Polaków na Instagramie. Więc tutaj to pokazuje nam, że ten program studiów to musi być troszkę cały czas takie biegnięcie za króliczkiem i nigdy on nie będzie skończony tak naprawdę absolutnie. Cały czas trzeba go z roku na rok ulepszać i usprawniać i to jest tak naprawdę pierwszy powód. Drugi powód to, że odkrywamy potencjał ludzi młodych. Odkrywamy potencjał ludzi młodych w tym kontekście, że tegoroczni maturzyści to osoby, które smartfonem tak naprawdę posługują się już na tyle biegle, jak widelcem i nożem do spożywania posiłków. I co ciekawe, właśnie ci młodzi ludzie często są w pewien sposób krytykowani, że te technologie ich pochłaniają, a my chcemy na to spojrzeć z drugiej strony i chcemy pokazać, że te nowe technologie mogą właśnie stać się ich przewagą na rynku pracy. Trzecim powodem, dla którego warto studiować nowe media, jest to, że dostarczamy narzędzi ludziom doświadczonym, czyli osoby, które już posiadają w pewnym sensie jakieś doświadczenie na rynku pracy, już jakoś kształtują swoją karierę zawodową, rozpoczynając studia na Nowych Mediach i e-biznesie, mogą nauczyć się zarówno od nas, od wykładowców, mogą nabyć konkretne
umiejętności i zdobyć wiedzę, ale również miksując się w pewnym sensie z tymi młodymi ludźmi, oni też podświadomie niejako nabywają kompetencji od nich. Trochę taki efekt synergii nam się pojawia. Z drugiej strony też ci młodzi ludzie znowu nabywają pewnego rodzaju doświadczenia, dowiadują się, jak to już jest na rynku pracy. I to są takie 3 główne powody, dla których warto studiować moim zdaniem nowe media i e-biznes. Chciałbym też wspomnieć krótko o tym, gdzie tak naprawdę można pracować w zależności od tego, którą specjalność na naszym kierunku się wybierze. Pierwsza specjalność to e-biznes, gdzie po e-biznesie właśnie absolwenci e-biznesu mogą szukać swoich szans w firmach zajmujących się czy to sprzedażą internetową, czy promowaniem firm, które w internecie się znajdują, w agencjach marketingowych, social media, tworzeniu stron internetowych, pozycjonowaniu stron w wyszukiwarce Google. Mamy również startupy technologiczne, tak? Startupy gamingowe, organizacje e-sportowe. Na naszej uczelni od wielu lat, no teraz troszkę pandemia nam w tym niestety przeszkodziła, ale od wielu lat odbywał się turniej, festiwal gamingowy, festiwal e-sportowy, gdzie zjeżdżali się do nas gracze z całej Polski i tutaj też ten rynek e-sportu, gamingu cały czas się rozwija. Co ciekawe, ostatnio nawiązaliśmy również współpracę ze studio gier, które tworzy własne gry i już mamy pierwsze zapytania o to, żeby nasi studenci podjęli czy to praktyki, czy już nawet pracę zawodową. Druga specjalność właśnie nastawiona bardziej na ten aspekt medialny, czyli nowe media, wszelkiego rodzaju blogi, vlogi, podcasty, generalnie różnego rodzaju media internetowe, ale również media tradycyjne, które dalej są, można powiedzieć, gdzieś tam na topie cały czas, tak? Mamy również agencje public relations, biura prasowe, czyli miejsca, w których firmy, instytucje komunikują się z otoczeniem właśnie za pośrednictwem mediów, więc osoby, które mają świadomość, jak te media funkcjonują, są zdecydowanie lepiej przygotowane do tego, żeby te komunikaty do mediów kierować. Tak naprawdę wielu absolwentów, wielu studentów, którzy, niewielu, tak, no bo to jest stosunkowo młody kierunek, ale ci, którzy już skończyli nowe media, z powodzeniem właśnie radzą sobie na rynku pracy i znajdują pracę w zawodzie, tak? To jest to, że jak rozmawiam z absolwentami, oni nie robią czegoś innego, tak? Oni nie robią tego, czego nie chcą. Właśnie pracują w instytucjach, w miejscach związanych z nowymi mediami, z biznesem. Też już dzieje się tak, czego ja na przykład nie doświadczyłem kompletnie w trakcie moich studiów, no może inne czasy nieco były jeszcze wtedy, chociaż to też nie było tak dawno, że to pracodawcy w tym momencie sami zgłaszają się do nas po studentów, którzy jeszcze są studentami, tak w trakcie studiów, ponieważ ci absolwenci, oni już wszędzie pracują, wszyscy są zajęci, więc teraz każdy pracodawca chce być pierwszy. Są to właśnie sklepy internetowe, redakcje różnego rodzaju portali informacyjnych, na przykład firmy, które zajmują się kręceniem, tworzeniem materiałów wideo, czy to do internetu, czy nawet do takich redakcji tradycyjnych. Na sam koniec jeszcze chciałbym wspomnieć o kilku przedmiotach, które są realizowane w trakcie studiów na nowych mediach i biznesie, bo myślę, że to może się wydać interesujące, no bo z jednej strony fajnie, mamy jakąś tam określoną nazwę kierunku, nazwy specjalności, ale tak naprawdę warto zagłębić się w to, no czego rzeczywiście później w trakcie tych studiów się uczymy, no jakie te przedmioty faktycznie są realizowane. No i możemy zwrócić uwagę między innymi na ten aspekt psychologiczny, tak? Czyli to, że studenci uczą się tego, w jaki sposób dotrzeć do odbiorców, czy to z komunikatem marketingowym, czy z komunikatem takim telewizyjnym, tak? Z komunikatem informacyjnym. Mamy marketing polityczny, social media marketing, różnego rodzaju też inne przedmioty właśnie powiązane z marketingiem, z promocją, z reklamą, z tworzeniem różnego rodzaju materiałów dedykowanych właśnie zwiększaniu efektywności firm. Kolejnymi przedmiotami są takie przedmioty, które uczą już tutaj takich twardych, można powiedzieć nawet, umiejętności, między innymi obsługi oprogramowania graficznego, tak? Czyli projektowanie graficzne, efektywny copywriting jako przedmiot, który pokazuje, w jaki sposób tworzyć treści, w jaki sposób tworzyć teksty marketingowe, reklamowe, w jaki sposób tworzyć opisy
na strony internetowe, opisy produktów w sklepach internetowych po to, żeby one nie tyle fajnie się czytały z jednej strony, ale żeby wywoływały konkretny efekt w postaci na przykład tego, że strona internetowa rośnie w pozycjach, w wynikach wyszukiwania w Google. Kolejne przedmioty strategii i modele e-biznesu, prawa e-biznesu, czyli przedmioty takie typowo biznesowe, które pozwalają przygotować studentów do prowadzenia własnej firmy albo do pracowania przy zarządzaniu firmą dla kogoś innego po prostu. Na koniec typowo komunikacyjne przedmioty właśnie powiązane z dziennikarstwem, public relations, e-dziennikarstwo. I to są właśnie wybrane przedmioty, oczywiście nie wszystkie, ponieważ całego programu studiów pewnie byśmy tutaj nie zmieścili, ale myślę, że one pokazują tak naprawdę pewną interdyscyplinarność tego kierunku studiów i to, że skoro nasze całe życie w pewnym sensie przenosi się do internetu w tym momencie, no to musimy też umieć tak naprawdę w tym internecie do tego internetu przenieść nasze wszystkie zachowania, rozpoznać zachowania ludzi w tym internecie, tak, które często są zupełnie inne. Często ludzie pokazują zupełnie inną twarz w momencie, kiedy mają wrażenie, że ktoś nie patrzy. Tak? Zupełnie inaczej można podejść chociażby do kupowania produktów, tak? Osoby, które dokonują zakupów w sklepach internetowych, mają możliwość przejrzenia różnego rodzaju opinii w internecie. No i teraz kwestia tego, że te opinie nie zawsze są prawdziwe. Są często specjalne agencje, które zajmują się tworzeniem tego typu opinii na temat jakiegoś produktu. Z drugiej strony, co pokazał też film, nie wiem, może niektórzy oglądali właśnie film Hater, tak? Druga część Sali samobójców, że są też firmy, które zajmują się właśnie tworzeniem takiego hejtu w sieci, tworzeniem negatywnych informacji, tworzeniem fake newsów i tutaj umiejętność rozpoznawania tego również jest bardzo ważna. Tak? No i to są bardzo szerokie umiejętności, których można nauczyć się na nowych mediach i e-biznesie. Cóż zatem trzeba zrobić, żeby stać się studentem nowych mediów i e-biznesu? Zobaczmy na następnym slajdzie, jakie przedmioty są brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Otóż najlepszy wynik z języka polskiego, bądź historii, bądź wiedzy o społeczeństwie, bądź matematyki, bądź języka obcego. Serdecznie Państwa zapraszamy na studiowanie na tym kierunku. A nadajemy właśnie ze studia dydaktycznego nowych mediów i e-biznesu. W tym też miejscu powstał filmik promujący. Jeszcze raz zobaczymy za chwilę pana kierownika. Zapraszamy na film. Dzień dobry, nazywam się Patryk Ciechanowski i opowiem Wam co nieco o kierunku nowe media i e-biznes. Nasi absolwenci z powodzeniem radzą sobie na rynku pracy w zawodach związanych z branżą internetową, marketingu, dziennikarstwie czy e-commerce. Wielu z naszych studentów znajduje pracę już w trakcie studiów, ponieważ coraz więcej przedsiębiorców widzi korzyści płynące z działalności w sieci. Szerokie grono naszych studentów stanowią również osoby, które prowadzą swoje własne firmy i chcą dowiedzieć się, co mogą zrobić, aby usprawnić swoje działania online. Można powiedzieć, że kierunek nowe media i e-biznes to kierunek na obecne czasy. Jak to robimy? Co takiego wyjątkowego jest w nowych mediach i e-biznesie w PUS? Już odpowiadam. Jedna z kluczowych ról, zaraz obok przekazywania wiedzy, która u nas płynie wprost od samych praktyków, marketingowców, przedsiębiorców, dziennikarzy, jaką uczelnia powinna odgrywać w życiu studentów, to dostarczanie im możliwości. I to staramy się robić jak najlepiej potrafimy. Umożliwiamy studentom dostęp do najnowocześniejszych narzędzi elektronicznych, takich jak Brand24 czy oprogramowanie z pakietu Adobe. Co niezwykle istotne i z czego jesteśmy dumni, to niedawno oddane do użytku jedno z najnowocześniejszych w regionie studio telewizyjne, w którym aktualnie się znajdujemy. Na uczelni prężnie działają organizacje studenckie, wśród których jest Koło Naukowe Nowych Mediów i Samorząd Studencki. Nasz innowacyjny program studiów jest na bieżąco modyfikowany w oparciu o najnowsze trendy. Współpracujemy w tym zakresie z firmami, których przedstawiciele wchodzą w skład Rady Ekspertów. Są to m.in. agencje marketingowe, studio gier, inkubatory przedsiębiorczości, sklepy internetowe, a także firmy technologiczne. Druga, która pokazuje, jak dobrze zorganizowana jest uczelnia, to gdy absolwenci idący na drugi stopień do innego miasta lub studiujący jednocześnie dwa kierunki na dwóch różnych uczelniach doceniają pomoc i wsparcie ze strony administracji uczelni. Gdybyście potrzebowali więcej informacji, zachęcam Was do odwiedzenia naszej strony internetowej
Możecie też dołączyć do naszej grupy na Facebooku PUZ Włocławek. No, zapraszam też do śledzenia naszego Instagrama PUZ Nowe Media. Do zobaczenia! Szanowni Państwo, studia na kierunku Nowe Media i e-biznes realizowane są w ramach Instytutu Humanistycznego. W tymże instytucie możecie studiować również na innych kierunkach, w tym na kierunku pedagogika. Jakie są perspektywy zawodowe po ukończeniu tego kierunku i dlaczego jest to kierunek warty rozważenia? Opowie Państwu dyrektor Instytutu Humanistycznego dr Paweł Sobierajski. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie rektorze. Witam państwa. Droga młodzieży. No właśnie, pytanie trudne. No bo właśnie, dlaczego? Dlaczego wybrać pedagogikę? Dlaczego to jest nasz kierunek bardzo dobry? No zastanówmy się logicznie. Może dlatego, że jesteśmy najlepsi. No ale na to młodzież nie pójdzie, na takie plewy, jak to się mówi, prawda? No może dlatego, że blisko. No to już coś mówi, ale bez połączenia z tym pierwszym nie za bardzo nam to podpowiada właśnie ten wybór. Ale gdy uwiarygodnimy to pierwsze, to drugie staje się już bardzo sensowne. Czy jesteśmy najlepsi? Nie wiem, ale jesteśmy bardzo dobrzy. To wiem, bo mieliśmy ocenę. Już pewnie dzisiaj była mowa o Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która także oceniała nasz kierunek w zeszłym roku i dostaliśmy 5. Znaczy 5, mówiąc językiem szkolnym, 5 lat zaufania na kolejne nabory w kolejnych latach. Największa możliwa wartość. A więc chyba jesteśmy dobrzy. I ja powiedziałem chyba, ale jestem o tym przekonany. Mamy świetną kadrę, mamy bardzo dobre zasoby dydaktyczne, więc tak na dobrą sprawę nic więcej nie trzeba. Co oferujemy, droga młodzieży? Oferujemy studia 3-letnie, studia licencjackie z 2 specjalnościami, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą oraz pedagogikę resocjalizacyjną. Widzicie pewnie teraz ten pierwszy nasz slajd i to uzasadnienie, dlaczego wybrać pedagogikę w ogóle, bo praca z ludźmi ma sens. To są studia skierowane dla tych, którzy chcą pracować z ludźmi, chcą im pomagać, chcą ich wspierać. I te dwie specjalności, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz pedagogika resocjalizacyjna, właśnie temu służą. Proszę Państwa, czego można się nauczyć? Można by było powiedzieć długo, bo można mówić o praktycznym przygotowaniu. Myślę, że też już powtarzam się, wszyscy to powtarzają, ale to jest cecha charakterystyczna wszystkich naszych kierunków na uczelni. To są studia o profilu praktycznym, a więc realizujemy te zajęcia w takim wymiarze, który jak najmocniej przygotowuje do tej właśnie praktyki. Realizujemy je z wykorzystaniem tych praktyków właśnie. Nierzadko zajęcia prowadzą osoby, które właśnie udostępniają nam instytucje do praktyk, ale także oferują miejsca pracy, a więc są to takie instytucje, które za chwilę zresztą Państwo będziecie mieli okazję zobaczyć. Zajęcia są rzeczywiście realizowane w wymiarze praktycznym. Mówi o tym też zapis na tym naszym slajdzie, a więc 3/4 zajęć wykorzystywanych w programie mają wymiar praktyczny, a więc są to ćwiczenia, są to warsztaty, są to projekty. No więc warto wybrać tę pedagogikę, naszą pedagogikę w tych 2 przynajmniej wymiarach. Proszę Państwa, można by było też pokazać to przez pryzmat takich umiejętności, których należy się nauczyć, by być dobrym pedagogiem, ale powiem może inaczej. To, co spaja te 2 specjalności, opiszę anglojęzycznym terminem albo triadą 3 pojęć. To advise, to assist, to befriend. To advise, doradzać. To assist, towarzyszyć. To befriend, być przyjaznym. A nie jest wcale łatwo, gdy spojrzymy na pedagogikę resocjalizacyjną i na ich podopiecznych. A więc myślę, że Państwo spotkacie się z kadrą, która będzie Wam doradzać, z kadrą, która będzie Wam towarzyszyć, z kadrą, która będzie Was rozumieć i będzie przyjazna. Ale to nie wszystko. Mam nadzieję, że uda nam się nauczyć Państwa, uruchomić
te właśnie pokłady, bo one są potrzebne. To charakteryzuje po prostu dobrych pedagogów. Namawiamy do tego gorąco. Wybierzcie nas. Myślę, że warto. Tu macie Państwo listę możliwych, to nie są wszystkie możliwe placówki, możliwe instytucje, do których kierujemy uwagę naszych podopiecznych. Wydaje się, że jest ich dużo więcej, a przede wszystkim ja jestem o tym święcie przekonany, sam kończąc także te studia przecież, one otwierają horyzonty na wiele innych obszarów tak zwanych usług społecznych, tak to się ładnie mówi, to znaczy tych, które kierują uwagę na relacje z innymi ludźmi. Proszę Państwa, każdy z nas korzysta z portali sprzedażowych i pewnie wiecie, jak sprawdzać dobrą ofertę. No więc pewnie wiecie, że nie ma takiej oferty, która by nie spotkała się także z krytycznymi. My ich nie pokazujemy, bo przecież nie będziemy wam pokazywać, co o nas krytycznie mówią. Pokazujemy te miłe, pokazujemy te pozytywne oceny i Państwo możecie odczytać właśnie takie sympatyczne opinie, które są wyrażane szczerze, bo przez naszych absolwentów. A więc użyję języka reklamy na koniec, zapraszając Państwa na pedagogikę i powiem pewnym tekstem tak, sprawdźcie sobie. Tak, to zobaczmy, jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym na kierunek pedagogika. Włączmy następny slajd. Szanowni Państwo, język polski, historia, biologia lub wiedza o społeczeństwie. Najlepszy wynik z danego przedmiotu będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Bardzo dziękuję Panu Dyrektorowi za przedstawienie i zachęcenie Państwa do studiowania na kierunku pedagogika. Zobaczmy, jakie opinie na temat tego kierunku mają nasi studenci. Cześć! Jeśli oglądasz ten filmik, to znaczy, że zastanawiasz się nad wyborem studiów. Ja dzisiaj zaproszę Cię do nas na pedagogikę. Porozmawiajmy z naszymi studentami, dlaczego dziewczyny wybrały pedagogikę. Dążę do realizacji wyznaczonych sobie celów i poszerzania swoich własnych horyzontów. Jesteśmy wolni od barier, wiek, płeć, narodowość, każdy inny, każdy ważny. Odnalezienie siebie w dzisiejszych czasach bywa dość trudne. U nas jest to możliwe. Dzięki pedagogice możemy być w pełni sobą. Dlaczego studiuję pedagogikę? Bo łączę teorię z praktyką. Dzięki licznym praktykom mogę swoje kompetencje sprawdzać w rzeczywistości. Jesteśmy drużyną, mamy wspólne cele. Jak wiadomo, w grupie siła, a u nas na pedagogice jesteśmy jak jedna wielka rodzina. Cześć! Przyjdź, zobacz, zostań pedagogiem! Państwowa Uczelnia Zawodowa czeka właśnie na Ciebie. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku. Przypominam, możecie komentować naszą ofertę, a także zadawać pytania na czacie, który towarzyszy naszej relacji. Szanowni Państwo, pozostajemy w obszarze oferty Instytutu Humanistycznego. Następnym z prezentowanych kierunków jest oferta kierunku pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Choć w nazwie kierunku pojawia się słowo pedagogika, chciałbym wyraźnie podkreślić odrębność tej oferty od poprzedniej, od kierunku pedagogika. W następstwie reformy systemu szkolnictwa wyższego z 2018 roku wprowadzono zasadę, iż warunkiem koniecznym wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu czy w zakresie edukacji wczesnoszkolnej w szkole jest ukończenie 5-letnich studiów magisterskich. Naszej uczelni udało się uzyskać uprawnienia do prowadzenia tego kierunku od ubiegłego roku, więc rozpoczęliśmy kształcenie. Więcej o atrakcyjności tej oferty opowie Państwu pani dr Karolina Kaszlińska, kierownik Zakładu Pedagogiki, którą serdecznie witam. Dzień dobry Panie Rektorze, dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za to przesympatyczne, przemiłe wprowadzenie. Tak rzeczywiście jest. Do tej pory prowadziliśmy studia licencjackie z zakresu pedagogiki, w ramach których można było uzyskać kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji, studiując specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Stąd też mamy bardzo bogate już doświadczenie w przygotowywaniu do wykonywania tego niełatwego, ale jakże pięknego zawodu. A od zeszłego roku studia te prowadzimy w wymiarze 5-letnim, jako 5-letnie studia magisterskie.
Mamy więc na 3. roku ostatni rocznik licencjatów, studiów licencjackich. Bardzo serdecznie pozdrawiam moich studentów z tego kierunku. I mamy pierwszy rok 5-letnich studiów magisterskich i tych studentów równie serdecznie pozdrawiam. Program studiów 5-letnich na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jest zgodny ze standardem kształcenia nauczycieli. Co to oznacza? To oznacza, że minister określił w drodze rozporządzenia, jakie efekty mają być realizowane na tym kierunku, w jaki sposób ma być prowadzone kształcenie, jakie moduły przedmiotów mają być przygotowane. Jakie konsekwencje ma ta sytuacja? No takie, że bez względu na to, czy Państwo wybierzecie kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Łodzi, Radomiu, Warszawie czy Włocławku, wszędzie będziecie realizować tak naprawdę takie same studia, jak tutaj u nas, we Włocławku. I w każdej miejscowości, w każdym mieście, na każdej uczelni, wybierając właśnie ten kierunek, będziecie realizować takie oto moduły przedmiotów, takie przedmioty w mniej więcej takiej kolejności. Te różnice między pedagogiką przedszkolną i wczesnoszkolną na różnych uczelniach są naprawdę niewielkie. Drodzy Państwo, przyniosłam dzisiaj taki element. Panie rektorze, z czym się Panu kojarzy? Wygląda na, szanowna pani doktor, konika. Konika, dokładnie. A czego symbolem może być? Mi się kojarzy z marką samochodu, ale rozumiem, że... Takiej odpowiedzi się kompletnie nie spodziewałam. Miałam nadzieję, że usłyszę dziecięcy atrybut, prawda? Oczywiście. Zabawka. Mała zabawka i rzeczywiście tak jest, bo rozmawiamy dzisiaj o kierunku, który przygotowuje do pracy z dziećmi, do pracy w przedszkolu oraz do pracy w klasach 1-3, ale to jest tylko jeden wymiar tego atrybutu, do którego chciałabym nawiązać. Rzeczywiście, przygotowujemy świetnie do pracy z dziećmi, tak żebyście Państwo byli w stanie poprowadzić atrakcyjne, dobre zajęcia, żebyście byli w stanie zrealizować podstawę programową, nie obawiając się tego, co zrobić, kiedy stanę przed grupą dzieci, w jaki sposób mam te zajęcia poprowadzić. Mamy świetną bazę, a usłyszałam od Pana rektora, że baza ta będzie się powiększać i doskonalić. Mamy też fajne relacje z okolicznymi miejscowymi przedszkolami, szkołami, a co więcej, mamy przedszkole akademickie, naszą wewnętrzną placówkę, która wspaniale służy nam przy praktycznym przygotowywaniu studentów do pracy w przedszkolu, ale też w klasach 1-3. Stąd też tym wyróżnia się pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna spośród wszystkich innych pedagogik przedszkolnych i wczesnoszkolnych na innych uczelniach, że kształcimy praktycznie, kształcimy blisko, kształcimy w dobrych relacjach. Myślę, że to jest też warte podkreślenia, że nasi studenci traktowani są zawsze indywidualnie, że szybko rozpoznajemy ich i oni też łatwo nawiązują z nami pozytywne relacje. Drodzy Państwo, podsumowując, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku to studia na piątkę, bo po pierwsze, dzięki nim można uzyskać tytuł magistra oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela przedszkola i nauczyciela klas 1-3. Dzięki naszym studiom można być bardzo praktycznie dobrze przygotowanym do wykonywania swojej pracy. Zdecydowana większość programu studiów realizowana jest w formach aktywnych. Tutaj się pewnie nie różnimy wiele od innych kierunków Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Mamy tutaj na miejscu przedszkole akademickie, które jest naszą taką placówką ćwiczeń, świetnie działające zresztą. Mamy też wspaniałe relacje z innymi przedszkolami, szkołami i z Włocławka, i z okolic. Wydaje mi się, że
niewiele placówek z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej może nie mieć z nami podpisanego porozumienia o współpracy. Świetna kadra, bardzo dobrze przygotowana. Tak jak już wspomniałam, od 2009 roku przygotowujemy studentów do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji. No i w końcu miła atmosfera. A co najważniejsze, studiowanie na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej to mogą być studia z pasją. I do tego właśnie chciałam nawiązać. Konik. Pokażmy go jeszcze Proszę. raz, tak? Tego konika. Konik jest też symbolem, no właśnie, pasji. Drodzy Państwo, drodzy maturzyści, życzę Wam z całego serca, żebyście wybrali taki kierunek studiów, który będzie zgodny z Waszymi marzeniami, predyspozycjami. Pielęgnujcie swoje pasje, pielęgnujcie swoje talenty. Wybierzcie taki kierunek studiów, który pozwoli Wam w przyszłości pracować w takim zawodzie, który będzie Waszym konikiem. Bo stare przysłowie mówi, jeżeli będziesz kochał to, co robisz, to nigdy nie będziesz musiał pracować. Mam nadzieję, że dla wielu z Was tym konikiem będzie właśnie praca z dziećmi. Zobaczmy zatem, jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę. Przełączmy następny Bardzo slajd. proszę. Szanowni maturzyści, język polski, historia, biologia, wiedza o społeczeństwie i język obcy. Trzymamy kciuki za te przedmioty. Jeżeli chcecie studiować pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną, bardzo dziękuję Pani kierownik za obecność w studio i zobaczmy na filmie, co można robić po ukończeniu tego kierunku. Myślę, że przygotowały mnie pod każdym względem, pod każdym aspektem. Dużo dały mi takiej wiedzy teoretycznej, praktycznej po części też. Jeśli chodzi o szukanie pracy, to nie szukałam w ogóle pracy. Praca przyszła do mnie. Dostałam ją dzięki praktykom zawodowym, które mogłam tutaj realizować. Gdzieś widocznie sprawdziłam się i dostałam po prostu taką propozycję pracy, jeszcze kończąc studia licencjackie. Jeśli chodzi o najprzyjemniejsze, to uśmiech dzieci, to kiedy podchodzą, przytulają się i to jest, myślę, taki najprzyjemniejsza rzecz w pracy. Nie wiem, czy są ciężkie momenty w pracy. Myślę, że zawsze znajdą się jakieś minusy, ale więcej jest tych plusów. A przyszłość? Przyszłość to dzieci. Dlatego w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku uruchomiliśmy 5-letnie studia magisterskie przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela wczesnej edukacji i nauczyciela przedszkola. Program naszych studiów zbudowany jest na bardzo solidnych podstawach psychologicznych, ponieważ wiedza o rozwoju dziecka i jego potrzebach jest konieczna, żeby dobrze wypełniać rolę nauczyciela. Na solidnych podstawach pedagogicznych, które dają naszym studentom, a później absolwentom świadomość tego, w jakim obszarze się poruszają. W skład tego programu wchodzi również potężny moduł metodyczny. Dzięki niemu studenci dowiadują się, jak uczyć dzieci czytać, pisać, liczyć, jak realizować podstawę programową oraz bardzo ważny moduł praktyk, ponieważ jesteśmy uczelnią praktyczną i na tę kwestię zwracamy szczególną uwagę. Dzięki tym wszystkim elementom program jest spójny i pozwala bardzo dobrze przygotować naszych studentów do pełnienia roli nauczyciela wczesnej edukacji. W ciągu całego toku studiów nasi studenci mogą liczyć na wsparcie i pomoc wszystkich osób zaangażowanych w proces kształcenia. Szanowni Państwo, przyszedł czas na przedstawienie oferty Instytutu Nauk o Zdrowiu w zakresie kierunku pielęgniarstwo.
Absolwenci pielęgniarstwa, pielęgniarki, pielęgniarze są obecnie zawodem deficytowym. Myślę, że Państwo wiecie, że jeżeli coś jest deficytowe, oznacza, że jest niezwykle cenne. Więc po ukończeniu tego kierunku z pewnością będziecie mogli przebierać w ofertach pracy i liczyć na godne wynagrodzenie. Szczegóły dotyczące studiowania na tym kierunku przedstawi Państwu pani dr Beata Haor, pełniąca funkcję dyrektora Instytutu Nauk o Zdrowiu. Dzień dobry, pani dyrektor. Dzień dobry, witam serdecznie. To kolejny kierunek studiów w ofercie naszej uczelni, o którym możemy mówić, że realizujemy swoje pasje. Rzeczywiście, tak jak pan rektor tutaj powiedział, to możliwość także zdobycia deficytowego zawodu na rynku pracy. Oferujemy Państwu bezpłatne studia blisko miejsca zamieszkania, więc myślę, że to jest ważna informacja dla osób, które są czynne zawodowo i chcą łączyć pracę, studia z życiem rodzinnym. Gwarantujemy także Państwu wysoką jakość kształcenia. Ona jest porównywalna z tą jakością, którą oferują uniwersytety medyczne. Jesteśmy akredytowani przez te same komisje, które wydają oceny w zakresie jakości kształcenia. Dysponujemy nowoczesną bazą dydaktyczną. Są to pracownie specjalistyczne, a także monoprofilowe centrum w warunkach symulowanych w sposób bezpieczny dla studentów i dla pacjentów. Przygotowują się Państwo do wykonywania zawodu. Realizujecie także Państwo kształcenie praktyczne w podmiotach leczniczych pod kierunkiem pracowników tych podmiotów. To kształcenie odbywa się także teraz w okresie pandemii z zachowaniem reżimu sanitarnego. Macie także możliwość udziału w zajęciach, które prowadzą pielęgniarki, pielęgniarze, którzy przyjeżdżają do nas z krajów Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus. Zdobywacie dyplom licencjata pielęgniarstwa, który jest uznawany w krajach Unii Europejskiej i wreszcie macie możliwość studiowania na studiach drugiego stopnia w tej samej uczelni, kontynuowania studiów w ramach studiów dwuletnich. Rozwijacie także swoje zainteresowania, bowiem mamy aktywnie działające koło naukowe, korzystacie z różnego rodzaju szkoleń, kursów, które oferuje Wam uczelnia. Nie zapominamy także o swoich absolwentach, bo pomagamy im w zdobyciu atrakcyjnego miejsca pracy. Kto może być studentem kierunku pielęgniarstwo? Każdy. Tu nie ma ograniczeń wiekowych. Musi być to osoba, która posiada maturę. To sprawa istotna. Naszą ofertę kierujemy do kobiet, mężczyzn, osób, które ukończyły liceum, technikum, które wykonywały w przeszłości inne zawody, niekoniecznie medyczne, ale które chcą zmienić swój profil zawodowy. Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata, czyli to jest 6 semestrów, to jest blisko 4800 godzin, dużo, z czego połowa godzin przypada na kształcenie praktyczne, bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Zajęcia odbywacie Państwo od poniedziałku do piątku. Zajęcia w szpitalu odbywają się w godzinach dopołudniowych, zajęcia teoretyczne, ćwiczeniowe w pracowniach specjalistycznych w godzinach popołudniowych. Niektóre z zajęć realizowane są także w języku angielskim. Gdzie realizujecie Państwo zajęcia? Jeżeli chodzi o zajęcia teoretyczne i zajęcia o charakterze ćwiczeniowym, realizujecie je Państwo w budynku Instytutu, który mieści się na Zawiślu przy ulicy Obrońców Wisły. Natomiast ćwiczenia w warunkach symulacji medycznej, w monoprofilowym Centrum Symulacji Medycznej, ci z Państwa, którzy rozpoczną studia od nowego roku akademickiego, rozpoczną je w nowej rzeczywistości, rozbudowanego centrum, wzbogaconego o kolejne sale dydaktyczne i symulatory naszpikowane elektroniką, symulujące reakcje prawdziwych pacjentów. Tak jak wspomniałam, zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywacie Państwo w podmiotach leczniczych. Mamy podpisanych szereg umów z podmiotami z terenu Włocławka, Lipna, ale także warto tutaj dodać, że praktyki zawodowe możecie Państwo odbywać w miejscu bliższym swojego zamieszkania. Tak, niewątpliwie oferta jest w szczególności atrakcyjna ze względu na bardzo dobrą kadrę, świetnie wyposażone pracownie w zakresie Centrum Symulacji Medycznej, i piękne położenie Instytutu Nauk o Zdrowiu na wzgórzu z widokiem na Wisłę w otoczeniu lasów. Jeżeli chcecie zostać studentami pielęgniarstwa,
Trzymamy kciuki za przedmioty zdawane na maturze w zakresie biologii bądź chemii lub fizyki i astronomii lub wiedzy o społeczeństwie lub języka polskiego lub języka obcego. Pani dyrektor przyniosła ze sobą również pewien symbol. Tak. Bardzo proszę, aby pani dyrektor go pokazała. Właśnie. W naszym instytucie w kształceniu pielęgniarek kultywujemy tradycje zawodowe, pamiętamy o symbolach zawodowych, czego wyrazem jest przewspaniała, klimatyczna uroczystość czepkowania w momencie, kiedy Państwo złożycie już egzamin dyplomowy. Niemniej jednak przygotowujemy Państwa do pracy współczesnej pielęgniarki, która pracuje w oparciu o narzędzia informatyczne i w ten sposób są Państwo gotowi do tego, aby znaleźć swoje miejsce na rynku pracy w Polsce, za granicą. Z całą pewnością jesteście Państwo poszukiwanymi absolwentami raz, że kierunku pielęgniarstwa, a dwa, absolwentami naszej uczelni. Nasi absolwenci pracują w podmiotach leczniczych w całej Polsce i wszędzie płyną do nas, ze wszystkich stron płyną do nas bardzo pozytywne sygnały dotyczące Państwa przygotowania do pracy z pacjentem. Zapraszamy. Bardzo dziękuję. Dyplom pielęgniarki otwiera drzwi nie tylko w zakresie możliwości pracy w polskich placówkach medycznych, ale także na obszarze całej Unii Europejskiej, ba nawet ten dyplom Unii Europejskiej jest respektowany na całym świecie. Zobaczcie Państwo, co sądzą na temat tego kierunku nasi studenci. Kierunek pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej we Wrocławku to propozycja dla tych wszystkich, którzy chcą łączyć pasję z możliwością zdobycia atrakcyjnego zawodu. Jest to także oferta kierowana do osób czynnych zawodowo, które chcą zmienić swój dotychczasowy profil zawodowy albo rozwinąć aktualne kompetencje. Studia licencjackie trwają 6 semestrów, kończą się uzyskaniem tytułu licencjata pielęgniarstwa i możliwością rozpoczęcia kształcenia podyplomowego. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach magisterskich, które trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra pielęgniarstwa. Studia magisterskie stanowią także pomost do podjęcia studiów doktoranckich i kontynuacji kształcenia podyplomowego. Bezpłatne studia na kierunku pielęgniarstwo prowadzone są w ramach studiów licencjackich i magisterskich. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku. Wielu studentów łączy studia z pracą zawodową, wychowaniem dzieci oraz pracą w studenckim kole naukowym. Dlaczego studiujesz pielęgniarstwo w Państwowej Uczelni Zawodowej we Wrocławku? Interesuję się zdrowiem, medycyną i chcę dalej rozwijać swoje zainteresowania. Na zajęciach praktycznych pracuję z medykami, od których uczę się profesjonalizmu. Zdobywam umiejętności niezbędne w pracy zawodowej pielęgniarki, ale także i w życiu codziennym. Dzięki temu, że w programie studiów dominują zajęcia praktyczne, wiem, że poradzę sobie w pracy zawodowej. Nareszcie mogę zrealizować swoje marzenia o tym, aby profesjonalnie pomagać wszystkim, którzy potrzebują opieki pielęgniarskiej. Zajęcia praktyczne i symulacje medyczne przygotują mnie do pracy w różnych placówkach ochrony zdrowia. Ukończenie studiów licencjackich pozwoli mi na dalszy rozwój zawodowy oraz na podjęcie studiów magisterskich. Nie muszę martwić się o to, czy znajdę zatrudnienie. Zdobywam dyplom i kwalifikacje uznawane w Unii Europejskiej. Mam możliwość rozwijania swoich zainteresowań w kole naukowym. Drodzy maturzyści, przed chwilą mówiliśmy o kierunku, którego absolwenci będą dbali o nasze zdrowie.
A teraz czas na kierunek, którego absolwenci mają dbać o nasze sprawy prawne. Mowa jest bowiem o kierunku prawo. Są to studia 5-letnie, kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra prawa. Czy warto studiować na tym kierunku, opowie Państwu dr Fabian Nalikowski, kierownik Zakładu i Administracji Prawa. Dzień dobry, panie kierowniku. Dzień dobry, panie rektorze, dzień dobry państwu. Drodzy państwo, myślę, że nikogo specjalnie nie muszę przekonywać do podjęcia studiów na tym kierunku. Dlaczego? Dlatego, że prawo właściwie towarzyszy nam w każdym aspekcie naszego życia. Jest wszechobecne. Postaram się państwa natomiast przekonać, dlaczego warto studiować prawo w Państwowej Uczelni Zawodowej. Przede wszystkim Państwowa Uczelnia Zawodowa proponuje Państwu bezpłatne studia o praktycznym profilu kształcenia, jako jedyna uczelnia w województwie kujawsko-pomorskim. To jest niezwykle istotne przy wyborze tego kierunku. Ponadto w ramach programu studiów proponujemy Państwu bardzo rozbudowany program praktyk. Łącznie w trakcie 5 lat studiów odbędziecie Państwo niemalże 1000 godzin praktyk. To naprawdę przygotuje Państwa solidnie do pracy zawodowej. Ponadto niewątpliwie naszym atutem jest doświadczona i profesjonalna kadra. Większość naszych wykładowców poza posiadanym doświadczeniem praktycznym, dydaktycznym, posiada również bardzo bogate doświadczenie zawodowe. To jest niezwykle istotne przy przygotowywaniu młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Możemy Państwu zaproponować także indywidualną ścieżkę rozwoju naukowego. Nie tylko w ramach indywidualnej organizacji studiów, ale także jesteśmy dla Państwa, jesteśmy dostępni, jesteśmy dla Państwa życzliwi i naprawdę znamy naszych studentów z imienia i z nazwiska, tak? Mamy z nimi bezpośredni kontakt, a wiemy przecież, że nie na wszystkich uczelniach jest to niestety normą. Ponadto oferujemy nowoczesne metody kształcenia. Od wielu lat korzystamy z powodzeniem z platformy e-learningowej. Obecnie w czasie pandemii to stało się normą, ale dzięki temu bardzo płynnie przeszliśmy z nauczania tradycyjnego na nauczanie zdalne. To jest niezwykle ważne. Oczywiście wszyscy wierzymy, że jak najszybciej wrócimy do tradycyjnej formy nauki. My też jako wykładowcy z niecierpliwością na to czekamy. Drodzy Państwo, oferujemy również możliwość rozwijania pasji i zainteresowań w ramach organizacji studenckich i kół naukowych. Proponujemy również wizyty studyjne i wyjazdy zagraniczne. Oczywiście obecna sytuacja nie sprzyja tym ostatnim, ale myślę, że w przyszłości się to zmieni. Jeżeli chodzi o to, czego możecie się Państwo nauczyć w trakcie studiów, to przede wszystkim wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu obsługi prawnej podmiotów publicznych i prywatnych, doradztwa prawnego i pomocy prawnej. Będziecie Państwo przygotowani do pracy w instytucjach wymiaru sprawiedliwości, podmiotach świadczących usługi prawne i urzędach publicznych. Zdobędziecie umiejętności przygotowywania pism procesowych, sporządzania i opiniowania umów, prowadzenia negocjacji handlowej i argumentacji prawniczej. To jest niezwykle ważne w różnych aspektach naszego życia, żeby potrafić przekonać innych do naszych argumentów. Wreszcie w trakcie studiów poznacie Państwo praktyków reprezentujących różne zawody prawnicze. Szanowni Państwo, w ramach
studiów oferujemy Państwu dwie specjalności. Specjalność klasyczną i specjalność gospodarczo-publiczną. Jeżeli zdecydujecie się Państwo na wybór specjalności klasycznej, macie pewność, że solidnie przygotujemy Państwa do egzaminu wstępnego na aplikację. Docelowo po zdaniu tego egzaminu będziecie mogli Państwo podjąć pracę jako sędzia, adwokat, radca prawny, notariusz lub komornik sądowy. Jeżeli natomiast decydujecie się na wybór drugiej z naszych specjalności, a więc specjalność gospodarczo-publiczną, to będziecie znakomicie przygotowani do tworzenia aktów prawnych, przygotowania czynności prawnych, kształtowania wewnętrznych systemów prawnych. Z powodzeniem będziecie mogli Państwo podjąć pracę w podmiotach prywatnych i publicznych. Oczywiście wybór tej specjalności nie wyklucza przystąpienia do egzaminu na aplikację. Co zatem trzeba zrobić, aby stać się studentem prawa? Pokażmy następny slajd. Jakie przedmioty maturalne są brane pod uwagę? Język polski lub historia, lub wiedza o społeczeństwie, lub język obcy. Który z tych przedmiotów pójdzie Wam najlepiej na maturze, ten będzie brany pod uwagę. Będziecie mogli zostać wówczas studentem prawa Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Jak się studiuje na naszym kierunku? Zobaczcie Państwo opinię naszych studentów, a także naszych wykładowców. Zapraszamy. Cześć, jestem Dawid. Wybrałem studia na kierunku prawo w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ze względu na ich bezpłatny charakter oraz praktyczny profil kształcenia. Uważam, że ta forma studiów zwiększy moje szanse na egzaminie wstępnym na aplikację. Hej, mam na imię Julia, jestem studentką drugiego roku prawa i na pytanie dlaczego prawo odpowiem krótko i na temat, bo od zawsze widziałam się w roli adwokata. Ten zawód mnie kręci. Państwowa Uczelnia Zawodowa umożliwia mi studiowanie w moim ukochanym mieście, bez konieczności wyjazdu, no chyba że na Erasmusa. Dodatkowym atutem jest to, że studia są bezpłatne. Czy przedsiębiorca, który nie może prowadzić działalności gospodarczej z powodu lockdownu, może rozwiązać przed terminem umowę najmu lub zmniejszyć wysokość czynszu? Czy administrator internetowego bloga ponosi odpowiedzialność prawną za treści w nim rozpowszechniane? Jaka kara jest bardziej odpowiednia dla kogoś, kto dopuszcza się zniesławienia? Kara grzywny czy ograniczenia wolności? Czy sąd mógł nie skazać sprawców linczu we Włodowie? Czy sąsiad może zablokować budowę? Przyjdź do nas. Nauczymy Cię, jak rozwiązywać problemy prawne. Praktyczna nauka zawodów prawniczych. Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku. Drodzy maturzyści, pozostajemy w obrębie nauk społecznych. Następnym z prezentowanych kierunków jest kierunek zarządzanie, po ukończeniu którego możemy znaleźć zatrudnienie nie tylko w sektorze społecznym, ale też technicznym, medycznym i innych. Wszędzie tam, gdzie istnieją potrzeby planowania, organizowania, motywowania czy kontroli. W studiu obecna jest pani doktor Maja Kołtońska, kierownik Zakładu Zarządzania. Dzień dobry pani doktor. Witam serdecznie. Dlaczego warto studiować akurat ten kierunek? Dlaczego warto studiować zarządzanie? Myślę, panie rektorze, że odpowiedź jest banalnie prosta. Przede wszystkim dlatego, że wiedza osób, które ukończyły ten kierunek, jest wysoko wyceniana na rynku pracy. Takie osoby mają możliwość zdobycia atrakcyjnego zatrudnienia, nie tylko pod względem poziomu wynagrodzenia zasadniczego, ale również pod względem możliwości otrzymania dodatków pozapłacowych. Osoby, które ukończyły kierunek zarządzanie i mają w tym zakresie już pewne doświadczenie, nierzadko zarabiają więcej, aniżeli wynosi to przeciętna krajowa. Warto studiować zarządzanie nie tylko przez osoby, które ukończyły dopiero co edukację na poziomie szkoły średniej, ale również przez osoby, które już są aktywne zawodowo. Zwiększamy wówczas swoje możliwości w zakresie podwyższania poziomu wynagrodzenia, chociażby poprzez właśnie awans na stanowisko kierownicze. Ważna jest również uniwersalność kierunku
o której pan rektor już wspomniał. Nasi studenci, nasi absolwenci mogą podjąć zatrudnienie nie tylko w instytucjach biznesowych, organizacjach administracji pozarządowej, organizacji pożytku publicznego, czyli wszędzie tam, gdzie potrzebny jest sprawny i skuteczny menadżer, a powiedzmy sobie szczerze, gdzie nie ma takiej potrzeby. Nasi absolwenci mogą również otworzyć własną działalność gospodarczą. Ja bym, panie rektorze, pokusiła się o rozszerzenie tego pytania, dlaczego warto studiować zarządzanie w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Przede wszystkim dlatego, że nasza kadra wykładowa to są dyrektorzy, menadżerowie, kierownicy z krwi i kości. Osoby, które proces zarządzania znają z autopsji, z codziennego środowiska pracy. To jest niezwykle istotne dla poziomu naszego kształcenia. O czym jeszcze warto wspomnieć? Oferujemy studia w formie dziennej, wieczorowej, weekendowej. Co ważne, są to studia bezpłatne. Można uczestniczyć w ramach zajęć w indywidualnym takim toku nauczania, który przewiduje konieczność uczestnictwa w około 50% godzin zajęć dydaktycznych przewidzianych na realizację danego przedmiotu. Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju oferujemy również nauczanie zdalne. Jest to wszystko niezwykle istotne w przypadku studentów, którzy są już aktywni zawodowo, bądź też posiadają zobowiązania rodzinne, ponieważ po prostu takie osoby są mniej dyspozycyjne czasowo, więc wychodzimy tak naprawdę naprzeciw potrzebom naszego potencjalnego studenta. Ważne jest również to, że kierunek zarządzanie jest tak naprawdę kierunkiem 5-semestralnym, ponieważ 6. semestr poświęcamy wyłącznie na pisanie pracy licencjackiej oraz na realizację praktyk zawodowych. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia studenta, ponieważ umożliwia przeniesienie na grunt akademicki jednej z najistotniejszych koncepcji zarządzania, work-life balance. Ja bym powiedziała, że tutaj w tym przypadku mamy do czynienia z jej rozszerzoną formułą work-life study balance. Ze swojej strony chciałabym serdecznie zarekomendować studia na kierunku zarządzanie w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Przede wszystkim dlatego, że jestem absolwentką tej uczelni i tego kierunku. Drodzy słuchacze, około 13 lat temu podjęłam, myślę, jedną z najważniejszych i najlepszych decyzji w swoim życiu i rozpoczęłam studia na kierunku zarządzanie w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Spędziłam tutaj 3 lata swojego życia, które wspominam naprawdę pozytywnie. Z otrzymaniem zatrudnienia nigdy nie miałam problemu. Tutaj uwierzyłam w siebie. Tutaj po raz pierwszy od promotora pracy licencjackiej usłyszałam, że warto, abym pomyślała o kontynuowaniu edukacji na poziomie studiów magisterskich i dalej doktoranckich. I tak się stało. 3 lata temu obroniłam doktorat. Pracuję również jako dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w naszym pobliskim Lubaniu. I również jestem tutaj częścią z kadry akademickiej mojej pierwotnej uczelni i czynię to naprawdę z wielką przyjemnością. Tak jak powiedziałam, z zatrudnieniem problemu nigdy nie posiadałam. Jeżeli zmieniałam pracę, to była to tylko i wyłącznie moja decyzja. Byłam już specjalistą do spraw marketingu, menadżerem ogólnopolskiej sieci franczyzowej. Ta uczelnia daje morze możliwości. Ja z nich skorzystałam i drodzy słuchacze, mam nadzieję, że tą szansę dacie również sobie. Szanowni Państwo, piękne rekomendacje z pewnością. Jeżeli chcemy skorzystać z tego morza możliwości, a może nawet pewnych kropelek tej możliwości, trzymamy kciuki za następujące przedmioty na maturze: matematykę, geografię lub wiedzę o społeczeństwie lub język polski lub język obcy. To są najważniejsze przedmioty dla Was na maturze, jeżeli chcecie wybrać kierunek zarządzanie. Bardzo dziękuję Pani doktor za te rekomendacje. Zobaczmy zatem, co sądzą studenci i czy można łączyć studiowanie i pracę, studiując na kierunku zarządzanie. Cześć, nazywam się Dominika Rutecka, jestem studentką 3. roku zarządzania ze specjalnością HR w biznesie. Zawodowo jestem zastępcą kierownika stacji. Studia na specjalności Human Resource w biznesie pomogły mi rozwinąć umiejętności skutecznej komunikacji z pracownikami stacji, nauczyły skutecznego delegowania uprawnień oraz motywowania pracowników. Zrozumiałam, że ludzie tworzący organizację są jednym z jej najcenniejszych zasobów, który należy pielęgnować i rozwijać.
Cześć, nazywam się Aneta Szymańska i jestem studentką 3. roku na kierunku zarządzania Państwowej Uczelni Zawodowej we Wrocławku. Dzięki wieczorowej i weekendowej formule zajęć przez wszystkie 3 lata studiów mogłam pracować i jednocześnie kształcić się. Pracuję w salonie samochodowym marki Ford we Wrocławku, gdzie wspieram procesy sprzedażowe, aby każdy nasz klient był w pełni usatysfakcjonowany. Dzięki studiom wiem, że satysfakcja i lojalność to klucz do sukcesu. Do zobaczenia w salonie Forda i na korytarzach PUS we Wrocławku. Nazywam się Małgorzata Strużyna. Jestem studentką 3. roku zarządzania Państwowej Uczelni Zawodowej w Wrocławku. Pracuję w Garage Hotel na stanowisku menadżer. Zarządzam restauracją i hotelem. Kiedy podjęłam decyzję o rozpoczęciu nauki, byłam pełna obaw, czy podołam. Nurtowało mnie pytanie, czy będę w stanie pogodzić pracę, rodzinę oraz studia. Teraz wiem, że to była słuszna decyzja. Aktualnie piszę pracę licencjacką, w ramach której prowadzę badania wskaźnika Consumer Satisfaction Index, czyli wskaźnika poziomu satysfakcji klientów na przykładzie Garage Hotel. Załoga hotelu Garage dokłada wszelkich starań, aby nasi goście czuli się w pełni usatysfakcjonowani z pobytu. Moje badanie wskaże te sfery działania, które są wysoko oceniane przez klientów, ale również te, które wymagają poprawy. Satysfakcja i lojalność klienta to klucz do sukcesu i o satysfakcję walczymy każdego dnia. Zapraszam do Garage Hotel i zachęcam do podjęcia studiów PUS Włocławek. Cześć, mam na imię Ilona i jestem studentką 2. roku zarządzania Państwowej Uczelni Zawodowej w Wrocławku. Obecnie pracuję jako kontroler jakości surowca w polskich przetworach. Dział kontroli jakości to pierwsze i najważniejsze ogniwo procesu produkcji. Kontroler jakości ocenia i bada surowiec, który służy do produkcji gotowego wyrobu trafiającego w ręce konsumenta. Dzięki wysokim standardom i złożonym badaniom możemy zagwarantować produkt najwyższej jakości spełniający wszystkie normy. Kontroler jakości to odpowiedzialne stanowisko, ponieważ decyzje podejmowane na tym etapie warunkują jakość całego procesu produkcji. Tego dowiedziałam się studiując w Państwowej Uczelni Zawodowej i potwierdziłam w praktyce, pracując w polskich przetworach. Szanowni Państwo, studia to nie tylko nauka, to bardzo duża zmiana przede wszystkim w Waszym życiu. To pierwszy etap w dorosłość. Nie jesteście już Anią, Krzysiem czy Joasią, a Panią Anną, Panem Krzysztofem czy Panią Joanną. To czas nawiązywania nowych relacji towarzyskich. No, co jeszcze? Chyba najlepiej zobrazuje to Wam przewodniczący samorządu studenckiego, Pan Alan Sarbinowski. Dzień dobry, Panie Alanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie, jakie są uroki studenckiego życia? Teraz trudno jest to określić ze względu na pandemię, która panuje, ale my jako grupa bardzo się zżyliśmy, pomimo tego, że jesteśmy online, nawet jeżeli chodzi o samorząd. I staramy się działać, pomimo tego, że są aktualne obostrzenia i oczywiście nie zawiedziemy, bo dokładamy wszelkich starań, aby robić coś od studentów dla studentów. Tak to wygląda aktualnie. Jakie przedsięwzięcia można organizować? Przede wszystkim turniej gier, który planujemy w najbliższym czasie. Myślimy również o juwenaliach, aczkolwiek trudno stwierdzić, czy będzie to możliwe. Bardzo byśmy chcieli. Wstrzymujemy się z decyzją ewentualnie na przetransferowanie tych środków na coś innego, ale no do ostatniej chwili, ponieważ jeżeli się okaże, że możemy zorganizować juwenalia, no to na pewno będziemy dążyć do tego, żeby je zrealizować. Tak, no, wielki szacunek dla całego składu samorządu studenckiego, bo wiemy, na etapie szkolnictwa wyższego to samorząd bierze czynny udział w zatwierdzaniu programów nauczania, więc jeżeli są jakieś treści, które studentom nie pasują, studenci mogą to zablokować. Studenci są obecni we wszystkich ciałach kolegialnych samorządu studenckiego. Czy nie jest dla Was zbyt problematyczne, aby funkcjonować w samorządzie studenckim? Czy to jest właśnie
atut tego, że możecie sami kształtować, jak wygląda nasza uczelnia? Uważam, że to jest duży atut ze względu na to, że sam idąc do samorządu jako przewodniczący liczyłem się z tym, że będzie dużo pracy na pewno, ale że chcę coś zmienić. My jesteśmy jako samorząd, reprezentujemy studentów i staramy się działać dla studentów, czyli robimy wszystko od studentów dla studentów. Więc myślę, że jest przede wszystkim dużo pracy, ale jest ciekawy i to jest duży atut, ponieważ mamy realny wpływ na to, że możemy coś zmienić na tej uczelni. Tak jest, również dzielić środki finansowe i na działalność studencką, i na pomoc materialną, w którą stronę mamy tą pomoc materialną przyznawać, czy więcej na stypendia rektora, czy więcej na stypendia socjalne. No też samorząd ma tutaj decydujące zdanie, jeżeli chodzi o dom studencki, który nasza uczelnia oferuje kandydatom na studia. Przygotowaliście chyba jakąś relację, tak, z imprez, które się odbywały wcześniej? Tak, dokładnie. Wcześniej była możliwość organizowania w formie tradycyjnej różnych imprez. Aktualnie niestety trudno jest przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja. Staramy się organizować część rzeczy zdalnie. Tak jak wspominałem, przede wszystkim planujemy turniej gier. Może jakieś juwenalia online, jeżeli będą obostrzenia. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Przynajmniej chcielibyśmy pójść w kierunku jakimś zupełnie innym, jeżeli to nie wypali. Przede wszystkim wszystko w formie online. Na tym się skupiamy teraz. Zobaczymy, jak będzie to wyglądać później. Na tyle jest sytuacja dynamiczna, że jeżeli będziemy mieli możliwość organizowania różnych eventów w formie tradycyjnej, to na pewno będziemy się skupiać na nich. Tak, a jak Pan oceni samo studiowanie na naszej uczelni, tą relację wykładowca, student, infrastrukturę, przyjazność? Uważam, że przede wszystkim wykładowcy są zaangażowani w swoją pracę. To na pewno. Już na samym początku miałem takie miłe zaskoczenie, ponieważ wiele się dowiedziałem, pomimo że to jest co prawda pierwszy semestr, tak? Mamy przedmioty ogólne, ale już gdzieś są wplatane przedmioty takie typowo kierunkowe, więc naprawdę można z nich się wiele nauczyć już na samym początku. A teraz zacząłem akurat drugi semestr aktualnie i robi się coraz ciekawiej, także naprawdę polecam. No cóż, szanowni państwo, zobaczmy może relację ze sztandarowego turnieju gier, którego organizatorem jest samorząd studencki, o którym pan Alan wspominał. Bardzo dziękujemy za te słowa. Staramy się, żeby samorząd był naszym partnerem. Jesteśmy dla was tutaj, dla studentów. No i wykształtujecie naszą uczelnię. Cóż, zobaczmy, jak wygląda relacja z turnieju gier. Ale wycofuje się spod swojej pozycji. Floyd, no teraz ważne zadanie przed nim, aby się nie pomylić, ale dopukać się nie myli. Dobrze wcelowane i bardzo szybko nam wyrównuje. Szanowni Państwo,
Już w najbliższym czasie będziecie wybierali kierunek studiów, który być może określi waszą przyszłość zawodową. Musimy pamiętać o tym, że dzisiejszy świat jest niezwykle dynamiczny. Niektóre zawody zanikają, inne rozkwitają. O tym, jak się w tym świecie odnaleźć, dlaczego warto studiować w naszej uczelni, na zakończenie będę rozmawiał z panem Przemysławem Taranowskim, szefem naszego biura karier. Panie Przemku, jaka jest recepta na sukces zawodowy? Czy ten sukces zawodowy można osiągnąć również dzięki naszej ofercie? Panie rektorze, szanowni państwo, przede wszystkim musielibyśmy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest sukces, ponieważ sukces definiuje każdy inaczej. Pamiętajmy też o tym, że trendy, jakie dzieją się na rynku pracy, to trendy zmienne. Rynek pracy podlega nieustannym zmiennym, ale na pewno warto skorzystać z oferty Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Dlaczego? Dokładamy bowiem wszelkich starań, poza oczywiście kierunkami, które są sprofilowane zawodowo, do tego, żeby zabezpieczyć i zapewnić naszym studentom narzędzia, które będą pozwalały im odpowiadać na trendy i na te zmienne, o których rozmawiamy. Przede wszystkim, co robimy w tym obszarze? Odwołam się do sytuacji z minionego tygodnia. Na zajęciach ze studentami na pierwszym roku został zaproszony pracodawca, który opowiadał o tym, jak wygląda u niego polityka zatrudnieniowa. Opowiadał o tym, jakie możliwości rozwoju zawodowego mają studenci, którzy będą z nim korelowali, współpracowali. Otworzył możliwości uczestniczenia i współpracy w ramach praktyk, ale również w ramach szeroko pojętej współpracy zawodowej, już, tak jak podkreślę, dla studentów pierwszego roku. Mówił również o tym, na jakie specjalności zwrócił uwagę w przyszłości, jakie umiejętności zawodowe trzeba posiadać, żeby w tym obszarze zawodowym zaistnieć. Co jeszcze robimy? Współpracujemy oczywiście z pracodawcami dużo szerzej. Jeżeli pracodawcy szukają pracowników już na etapie studiów, skracamy możliwość przepływu informacji pomiędzy tak naprawdę pracodawcą a studentem. Zapraszamy pracodawców na do murów naszej uczelni. Uczestniczymy i organizujemy możliwości organizowania preselekcji, ale również zajmujemy się przekazywaniem ofert pracy. Co jeszcze robimy? Razem ze studentami diagnozujemy kompetencje kluczowe dla danej branży, czyli jeżeli ktoś chciałby się rozwijać w konkretnym kierunku, robimy wszystko, żeby zdiagnozować te kompetencje, którymi w przyszłości będzie musiał się legitymować. Przy zastosowaniu narzędzi coachingowych również badamy poziom tych umiejętności u poszczególnych osób, czyli dedykujemy jak gdyby narzędzia pod indywidualne, osobowościowe predyspozycje poszczególnych osób. Potem stosujemy centrum oceny, czyli tak naprawdę pozwalamy jak gdyby wyznaczyć tym samym trendy i ścieżki dojścia do tego, żeby osiągnąć poziom, który będzie zadowalający na rynku pracy. Po co to robimy? Po to, żeby nasi przyszli absolwenci byli konkurencyjni przede wszystkim. Zapewniamy również możliwość tłumaczenia aplikacji na język angielski w wielu sektorach, zwłaszcza w firmach produkcyjnych, kiedy członkami zarządów są osoby anglojęzyczne, taki wymóg jest już niezbędny. I nie mówię tutaj bynajmniej o dużych ośrodkach, ale mówię też o naszym rynku lokalnym w promieniu do 100 kilometrów. Oczywiście każdy, kto potrzebuje wsparcia w obszarze tworzenia profili zawodowych, ma to zapewnione. Dodatkowo jeszcze ze względu na sytuację pandemiczną robimy wszystko, żeby dedykować jak gdyby wszelkie starania, które podejmujemy na działania, które podejmujemy na uczelni pod potrzeby indywidualne danego studenta, zapewniając mu komfort i taką ilość spotkań, ile tak naprawdę będzie on definiował w tym obszarze. Także uważam, że warto skorzystać z oferty Państwowej Uczelni Zawodowej, ponieważ poza zawodem mamy możliwość również zdefiniowania pewnych kompetencji kluczowych, które nie tylko pozwolą nam pracę zdobyć, ale tak naprawdę jej nie stracić. Jak mówią bowiem ci, którzy zajmują się analizami rynkowymi, kompetencje społeczne, analiza, kompetencje komunikacyjne, techniki walki ze stresem, a także umiejętność pracy w zespole, to są te aspekty, które pozwalają nam pracę zatrzymać i umieć reagować w zależności od tego, jakie będą przyszłe trendy na rynku pracy, dostosowując i rozwijając poszczególne te aspekty. Tak, szanowni państwo, bardzo dziękuję. Panie Przemku, jeżeli będziecie studentami naszej uczelni, pan Przemek będzie dostępny dla was na co dzień w zakresie indywidualnego kształtowania waszej ścieżki zawodowej.
Bardzo często zdarza się sytuacja, że studenci studiują 2 kierunki, dobierają indywidualne moduły, więc te kształcenie zawsze może być elastyczne. Jeżeli jeszcze mógłbym dodać, na pewno trzeba wspomnieć o studiach podyplomowych. To znaczy, kiedy osoby kończą, opuszczają już mury uczelni, zawsze mamy dla nich ofertę studiów podyplomowych, które jest dedykowane pod potrzeby rynkowe, ale też pod potrzeby indywidualne. Nie tylko studia podyplomowe, ale warto też wspomnieć o kursach zawodowych. Czyli jak gdyby mamy ten nacisk na kształcenie ustawiczne na naszej uczelni, co jest równie ważne ze względu na wymogi i zmienne trendy. Dziękuję. Tak jest. Bardzo dziękujemy. Dzisiejsze życie to jest bardzo dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczno-gospodarcze. Musimy pamiętać, żeby cały czas się dokształcać, obojętnie w jakim wieku jesteśmy. Szanowni Państwo, na tym kończymy pierwszą naszą część spotkania. Chciałbym gorąco Wam podziękować za to, że byliście z nami. Jeśli jesteście zainteresowani naszą ofertą, zapraszamy, abyście stali się tą częścią naszej wspólnoty akademickiej. Od 7 czerwca rusza rekrutacja. Szczegóły znajdziecie na naszej stronie www.puz.wlocławek.pl. Pamiętajcie, naszą uczelnię wyróżnia profil praktyczny, nowoczesna infrastruktura, wykładowcy z doświadczeniem zawodowym, indywidualne wsparcie studentów. Wszystko to znajdziecie w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Trzymamy za Was kciuki podczas egzaminów maturalnych, w chwilach zwątpienia, kiedy będziecie zmęczeni nauką. Powtarzajcie sobie never give up. Do zobaczenia w październiku. Serdecznie Wam dziękuję za obecność. Dziękuję też tym, którzy pomagali nam zrealizować to dzisiejsze przedsięwzięcie ze studia dydaktycznego naszej uczelni. Czy możemy dać obraz na reżyserkę? Zobaczcie, jak pracują nasi absolwenci, nasi studenci podczas zajęć. I tym żegnamy się z Państwem. Po tej części oficjalnej zapraszamy na piknik kół naukowych dla zainteresowanych. I cóż, pożegnajmy się filmikiem promocyjnym. Dziękuję bardzo. Włocławek to moje miejsce. Cześć, z tej strony Kasia, jestem studentką PUZ. Poranna kawa to praktycznie rytuał, ale na szczęście nie muszę się śpieszyć, bo zajęcia odbywają się obok akademika. A na inne wydziały bez problemu dojadę autobusem. Czasem nie zdążę, ale na piechotę też jest blisko. Najważniejsze? Ludzie. Uczelnia oferuje ciekawe kierunki studiów. Od prawa po mechanikę i budowę maszyn. Z pewnością poznacie tutaj ludzi z pasją. Wykładowcy, sami specjaliści. Na zajęciach dużo się dzieje, więc nie ma mowy o spaniu. Sprawdź nasze koła naukowe. Chcesz zostać lepszym mówcą, poprawić umiejętność projektowania, a może założyć własny biznes? Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku. Praktycznie najlepsi. Cieszę się, że jesteście Państwo z nami i po wielu cennych informacjach o kierunkach studiów oferowanych na naszej uczelni zapraszam do udziału w pikniku naukowym pod nazwą Wyzwania współczesnego świata, który został zorganizowany przez studentów naszej uczelni, funkcjonujących w ramach różnych kół naukowych, oczywiście przy nieocenionym wsparciu opiekunów tych kół. Piknik jest objęty patronatem Jego Magnificencji rektora, doktora Roberta Musiałkiewicza. Spotkanie ma charakter interdyscyplinarny. Studenci, przedstawiciele różnych kół naukowych pod wspólną myślą przewodnią przybliżą wyzwania aktualnej rzeczywistości społecznej i gospodarczej z perspektywy reprezentowanego kierunku. Piknik naukowy potwierdza, że nasza uczelnia oprócz przekazywania wiedzy i umiejętności umożliwia studentom rozwój pasji, poszerzanie horyzontów, a także pełną integrację wszystkich członków społeczności uczelnianej. Wszyscy studenci przybliżą
to, co jest najistotniejsze z perspektywy rzeczywistych wyzwań. Stąd nasz piknik naukowy składa się z 3 sekcji. Pierwsza, sekcja techniczna pod nazwą Przemysł 4.0. Będzie moderowana przez doktora inżyniera Mariusza Koprowskiego. Druga sekcja w zakresie nauk społecznych i nauk o zdrowiu pod nazwą Współodpowiedzialni jest moderowana przez dr Monikę Kamper-Kubańską. Trzecia sekcja językowa jest moderowana przez magister Joannę Lewandowską. Dziękuję wszystkim studentom, dziękuję opiekunom za aktywność i zaangażowanie w zorganizowanie pikniku naukowego w wymiarze lokalnym i globalnym. Szanowni Państwo, dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, droga młodzieży i wszyscy uczestnicy pikniku naukowego. Zapraszam po porcję nowinek, humoru i wiedzy. Piknik naukowy Studenckich Kół Naukowych Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku ogłaszam za otwarty. Zapraszamy na sesję techniczną, której tematem jest Przemysł 4.0. Sama definicja Przemysłu 4.0 nie jest jednoznaczna, jednak większość z tych definicji skupia się na transformacji cyfrowej, która to właśnie jest głównym motorem napędowym, a jednocześnie ideą Przemysłu 4.0. Przemysł 4.0 to założenie, które ma na celu stworzenie fabryki, w której pracują roboty połączone z systemem IT, dzięki czemu stanowisko pracy człowieka otrzymuje nowy wymiar. I właśnie te wyzwania i metody pracy w swoich prezentacjach przedstawią nasi studenci. Temat pierwszy to wyzwania inżynierii zarządzania. Student Grzegorz Jaremski, Joanna Kostecka oraz Adrian Rzadkowolski. Koło Naukowe Studentów Inżynierii Zarządzania Horyzont, którego opiekunem jest dr Marek Gogołkiewicz. Temat drugi to bezpieczne płatności internetowe. Student Daniel Kordylewski, Koło Naukowe NET, którego opiekunem jest dr inżynier Dominika Lisiak-Felicka. Temat trzeci, wykorzystanie AutoCADa w przemyśle. Jakub Waliszewski, Koło Naukowe Kadomaniak, którego opiekunem jest dr inżynier Mariusz Koprowski. Dziękuję. Koło Naukowe Studentów Inżynierii Zarządzania Horyzont jest organizacją studencką, do której mogą wstąpić studenci kierunku Inżynierii Zarządzania. Celem koła naukowego jest rozwój zainteresowań studentów problematyką z zakresu logistyki, jakości i produkcji. Misją koła naukowego jest łączenie teorii z praktyką, pośrednictwo pomiędzy uczelnią a szeroką rozryczną produkcją związaną z jakością studentom w poszukiwaniu problemów badawczych z możliwością analizujących się na rynku innowacji branżowych, działań o charakterze naukowym, technicznym, organizacyjnym, finansowym i komercyjnym w zakresie produktów, procesów, organizacji. Stworzenie możliwości udziału w konferencjach studenckich, przygotowanie referatów, artykułów naukowych, wystąpień. Wymianę informacji i udział w ciekawych webinarach, prezentacjach, spotkaniach naukowych mogących pogłębić naszą wiedzę z zakresu zarządzania logistyką, jakością i produkcją. Tematyka, która nas interesuje i którą staramy się pogłębiać, mieści się w zakresie specjalności, które wybieramy w ramach kierunku inżynierii zarządzania, czyli jest to inżynieria logistyki, inżynieria produkcji lub inżynieria jakości. Wszystkie te elementy od kilku lat zaczyna łączyć termin Przemysłu 4.0. Jest to zbiorcze pojęcie oznaczające integrację inteligentnych maszyn, systemów oraz wprowadzanie zmian w procesach produkcyjnych mających na celu zwiększanie wydajności wytwarzania oraz wprowadzenie możliwości elastycznych zmian asortymentu. Przemysł 4.0 dotyczy nie tylko technologii, ale też nowych sposobów pracy i roli ludzi w przemyśle. Nieodłącznymi elementami Przemysłu 4.0 jest logistyka 4.0,
Jakość 4.0 czy Zarządzanie 4.0. Logistyka 4.0 jest definiowana jako sieć wzajemnych powiązań niezależnych systemów logistycznych z wykorzystaniem dużej ilości danych, które to określają automatyzację, organizację i przebieg procesów oraz wsparcie przemysłu 4.0. Główne cele stawiane przed współczesną logistyką to oszczędność pracy, standaryzacja, elastyczność i bezpieczeństwo relacji organizacyjnych, a także dopasowanie do rosnących potrzeb klienta. Popularne narzędzia to m.in. urządzenia autonomiczne, systemy automatyczne, drony czy też technologia RFID. Logistyka 4.0 zmierza w kierunku inteligentnych, samouczących się pojazdów oraz całych systemów intralogistycznych, gdzie technologia podejmuje autonomiczne decyzje, definiując swoje położenie m.in. z wykorzystaniem czujników optycznych, optymalizujących trasy oraz poszczególnych czynności w procesie. Celem jest zwiększenie wydajności, redukcja poziomu błędów oraz kosztów operacyjnych. Jakość 4.0 jest mniej popularną, ale szybko rozwijającą się koncepcją w ramach przemysłu 4.0. Stara się dalej klasyfikować te konkretne technologie, praktyki i procedury, które umożliwiają producentom opracowywanie, zarządzanie i utrzymywanie standardów jakości w całym łańcuchu dostaw. Jakość 4.0 to jednak nie tylko technologia, to nowy sposób zarządzania jakością. Narzędzia cyfrowe w połączeniu z bardziej zaawansowanymi praktykami i inteligentniejszymi procesami mogą teraz umożliwiać zespołom do spraw jakości konsekwentne dostarczanie klientom produktów o wysokiej wydajności. Natomiast zarządzanie 4.0, kolejny element przemysłu 4.0, polega na tym, iż pracownik posiada własną autonomię, a spoczywające na nim poczucie odpowiedzialności podnosi jego zaangażowanie i motywuje do podjęcia działań zarówno kreatywnych, jak i takich, które skierowane są na rozwiązywanie problemów. Teraz lider ma być otoczony ekspertami, którymi potrafi dobrze zarządzać. Dobrze zarządzać to znaczy czerpać z kompetencji pracownika oraz umożliwiać mu rozwój osobisty. Nie jest to możliwe bez ustalenia uniwersalnych zasad funkcjonowania wewnątrz organizacji, tzw. kultury organizacji. W dużej mierze podejmowanie decyzji opiera się na skomplikowanych algorytmach i bazach danych gromadzonych dzięki sztucznej inteligencji, a także systemom IT. Punktem odniesienia za sprawą wysokiej konkurencyjności i dostępu dóbr oraz usług stały się oczekiwania klientów. W tym ujęciu zarządzanie 4.0 nie jest rozkazywaniem, a zaproszeniem do dialogu pracownika w celu wspólnego wypracowania rozwiązań. Dzięki temu to ludzie wnoszą wkład w działanie zespołu, przez co są bardziej zaangażowani, kreatywni i otwarci. Jak poprawić logistyczną obsługę klienta? W pierwszej kolejności należy zadbać o sprawną komunikację i swobodny przepływ informacji. Tylko takie podejście sprawi, że ludzie będą nastawieni pozytywnie do wykonywanej pracy, a przede wszystkim wyeliminuje to niepotrzebne problemy. Następnie należy wprowadzić system CRM, czyli zarządzanie relacjami z klientem, co pozwoli na efektywną obsługę nabywcy i dopasowanie standardów do wymaganych oczekiwań konsumentów i identyfikacji ich potrzeb. Ostatnim krokiem do procesu poprawy są kompetencje. Organizacja szkoleń i kursów podniesie umiejętności pracowników, ich wydajność i poczucie własnej wartości. Tylko synergia i równoczesne współdziałanie tych czynników usprawni proces logistycznej obsługi klienta, co w przyszłości wpłynie na sytuację ekonomiczną każdego przedsiębiorstwa oraz na jego pozycję na rynku. Podejmowana praca dyplomowa odnosi się do celu praktycznego, który został zainicjowany przeze mnie jako odpowiedź na aktualne potrzeby firmy, w której pracuję. W odpowiedzi na potrzeby w obrębie logistyki, obracania i transportu form i matryc o dużych gabarytach i asymetrycznej budowie podjąłem się przeanalizowania obecnej sytuacji, znalezienia rozwiązań, które mogłyby wpłynąć na funkcjonowanie działu rozwoju produktów. Dlatego też w ramach swojej pracy dyplomowej zaprojektowałem, wykonałem i wdrożyłem manipulator do przenoszenia, obracania form i matryc.
Rozwiązanie zaproponowane przeze mnie w znacznym stopniu przyczyniło się do poprawy wydajności działu rozwoju produktu. Przeprowadzone próby wdrożeniowe opracowanego manipulatora MOW 800 do przenoszenia i obracania form i matryc w pełni potwierdziły jego funkcjonalność i przydatność w usprawnieniu procesów produkcyjnych realizowanych w dziale rozwoju produktów. Jego podstawowymi zaletami są m.in. usprawnienie operacji związanych z transportem oraz obracaniem form i matryc, poprawa warunków bezpieczeństwa pracy pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu tych operacji, istotna poprawa ergonomii pracy operatorów w wyniku ich obciążenia od wysiłku fizycznego. W trakcie pracy nad projektem i wdrożeniem manipulatora znacznie poszerzyłem swoją wiedzę w dziedzinie projektowania, budowy i użytkowania manipulatorów i robotów. Manipulator MOW 800 został wdrożony do eksploatacji w procesach produkcyjnych realizowanych w dziale rozwoju produktów i funkcjonuje dotychczas bezawaryjnie, bez uwag ze strony jego użytkowników. Specyfikacja rozwiązania. Dokonując analizy stanu wiedzy w świecie literatury, porównaliśmy parametry techniczne istniejących metod dezynfekcji samochodów osobowych, ozonowania oraz zamgławiania. 100% skuteczność dezynfekcji metodą zamgławiania jest czynnikiem, na podstawie którego zdecydowaliśmy się zastosować ją w naszej stacji. Należy jednak skrócić czas pracy oraz wydłużyć efekt odkażania. Możemy to uzyskać stosując specjalny związek chemiczny znanego producenta, w skład którego wchodzą podane w tabeli substancje. Wymagany czas pracy skracamy do 15 minut, a efekt odkażania wydłuża się do 10 dni. Dzięki ochronnej warstwie tworzonej przez podany związek chemiczny. Przebieg pracy. Widoczna w tle lista to zadania główne w naszym projekcie. W trakcie wykonania go zapoznaliśmy się z metodami wyodrębniania ich oraz podzielenia na bardziej szczegółowe. Zbudowaliśmy własny zespół projektowy, po czym rozpoczęliśmy praktyczną naukę sporządzania dokumentacji projektowej oraz technik umożliwiających wykonywanie zadań. Efekt końcowy. W efekcie udało nam się zaprojektować stację umożliwiającą wzbogacenie myjni samochodowych o technikę dezynfekcji samochodów osobowych, zewnętrzną i wewnętrzną w pojeździe, oferującą swoim klientom skuteczne odkażanie. Usprawnienie procesu logistyki magazynowej bez względu na branżę odbywa się w taki sam sposób. Można to zrobić w 3 prostych krokach. Pierwszy z nich to postawienie przez przedsiębiorstwo na ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników. Doświadczony i kompetentny pracownik jest najcenniejszym zasobem firmy, ponieważ dzięki jego pracy przedsiębiorstwo jest w stanie zarabiać i się rozwijać. Równie istotne jest systematyczne szkolenie z zakresu BHP, ponieważ bezpieczeństwo pracy odgrywa olbrzymią rolę. Sam zakup specjalistycznych systemów czy technologii nie wystarczy. Aby wszystko mogło funkcjonować bez komplikacji, należy odpowiednio przeszkolić, a następnie wdrożyć w życie. Kolejnym krokiem jest wyraźne znakowanie powierzchni magazynowej. Taki krok nie jest bardzo kosztowny dla przedsiębiorstwa, a umożliwia utrzymanie porządku oraz poprawia organizację pracy, skracając czas przeznaczony na tzw. błądzenie między regałami. Podczas projektowania ciągów komunikacyjnych oraz stref odkładczych należy zadbać o bezpieczną odległość pomiędzy wszystkimi elementami znajdującymi się w magazynie, umożliwiając swobodne poruszanie się na magazynie. Ostatnim krokiem zarządzania magazynem przy pomocy specjalistycznych oprogramowań umożliwiających zautomatyzowanie całego procesu magazynowego, eliminując na bieżąco powstałe nieprawidłowości. Wbrew obiegowej opinii, system WMS to nie jest tylko system przeznaczony wyłącznie dla wielkich magazynów ze skomplikowanymi procesami. Swoje zastosowanie znajdzie w każdym magazynie. Zintegrowanie go z ERP zoptymalizuje pracę w całym przedsiębiorstwie. Takie rozwiązanie dotyczy każdego systemu, który tworzy jedną całość tym systemem. Dzień dobry, nazywam się Daniel Kordylewski i jestem studentem 3. roku informatyki na Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Dzisiaj również reprezentuję Koło Naukowe NET, które działa na naszej uczelni. Chciałbym Państwu przybliżyć temat bezpieczeństwa płatności internetowych, pokazać oraz wytłumaczyć, w jaki sposób najczęściej są przeprowadzane oszustwa na użytkownikach takich właśnie płatności
oraz wytłumaczyć, na co zwrócić szczególną uwagę, żeby samemu nie zostać oszukanym. W pierwszej kolejności zajmijmy się przykładami incydentów na podstawie raportu CERT.pl z 2018 roku. Najwięcej zarejestrowanych zdarzeń dotyczyło phishingu, złośliwego oprogramowania oraz spamu. Najczęściej spotykane scenariusze dotyczyły phishingów na zagraniczne serwisy takie jak Netflix lub PayPal, umieszczonych na skompromitowanych polskich serwerach, jak również phishingów na polskie instytucje, głównie banki, znajdujące się w zagranicznych hostingach. Obok na obrazku mamy właśnie przykład takiego phishingu i przykładowej strony internetowej, z której cyberprzestępcy chcą wyłudzić od nas nasze dane osobowe. Wiodącym motywem takich ataków było pozyskanie danych uwierzytelniających w celu dostępu do płatnych usług lub kradzieży środków pieniężnych z konta. Wiele wariantów scenariuszy dotyczyło także sprzedaży towarów po bardzo atrakcyjnych cenach, w serwisach z ogłoszeniami. Celem było skłonienie użytkowników do skorzystania z fałszywych stron imitujących serwisy z szybkimi płatnościami online. W 2018 roku zauważalnie rozwinął się także proceder zakładania fałszywych sklepów internetowych. Porównując z 2017 rokiem, zespół CERT Polska zaobserwował ponad 3-krotny wzrost liczby incydentów związanych z działalnością tzw. fake sklepów. W tym przypadku duża zasługa wzrostu świadomości użytkowników sieci, którzy częściej i chętnie zgłaszali tego typu oszustwa. Przestępcy starali się pozyskiwać jak największą liczbę ofiar, np. poprzez pozycjonowanie reklam swoich witryn w popularnych wyszukiwarkach internetowych oraz mediach społecznościowych. Przeważająca większość zgłoszeń dotyczyła ataków na polskich użytkowników. Popularnym scenariuszem ataku pozostały maile z fałszywą fakturą, nakazem zapłaty lub dopłaty, albo informacją o przesyłce od kuriera zawierające plik ze skryptem, dokumentem z makrami lub linkiem odsyłającym do strony dystrybucyjnej złośliwe oprogramowanie, np. malware ukierunkowany na użytkowników bankowości elektronicznej oraz mobilnej. Z boku mamy przykład właśnie takiego maila, gdzie w załączniku znajduje się faktura. Prawdopodobnie może być to faktura, która chce od nas jakiejś zapłaty za usługi, których nie zamawialiśmy. Teraz podejdźmy do sprawy bezpieczeństwa płatności internetowych od strony technicznej. Z roku na rok coraz więcej firm decyduje się na rozpoczęcie oferowania swoich produktów i usług online, aby zapewnić swoim klientom, że ich poufne dane, takie jak numery telefonów czy numery kart kredytowej, będą pokazywane tylko uprawnionym jednostkom. Inwestycja w bezpieczeństwo transakcji staje się dla nich priorytetem. Jedną z podstawowych inwestycji tego typu jest zdecydowanie się na zakup certyfikatu SSL, podczas gdy na stronie działa połączenie SSL, czyli odbywa się szyfrowana komunikacja, odszyfrowanie przesyłanych informacji jest prawie że niemożliwe. Dlatego tak ważne jest, aby każda witryna gromadząca lub wykorzystująca dane użytkowników korzystała z takiego protokołu. SSL jest to protokół do zabezpieczenia komunikacji odbywającej się w internecie. Dzięki niemu wszystkie informacje wysyłane pomiędzy przeglądarką internetową a serwerem są szyfrowane. Aby z niego skorzystać, wymagana jest instalacja certyfikatu SSL. Kiedy witryna internetowa korzysta z takiego certyfikatu, delikatne informacje takie jak e-maile, adresy, hasła czy dane kont bankowych są chronione. Jeżeli natomiast witryna nie posiada takiego certyfikatu, istnieje znaczne ryzyko, że poufne dane dostaną się w ręce cyberprzestępców, którzy wykorzystują brak SSL do wykonania ataku Man in the Middle. Certyfikat SSL jest małym plikiem danych, który cyfrowo wiąże klucz kryptograficzny i służy do poświadczenia wiarygodności domeny oraz jej właściciela. Umożliwia dzięki temu ustanowienie bezpiecznego połączenia z przeglądarki do serwera internetowego. Certyfikat SSL zawiera dane strony, dla której zostały wydane nazwa domeny, okres ważności certyfikatu, szczegóły dotyczące Urzędu Certyfikacji CA, klucz publiczny i wersja SSL TLS, algorytm klucza publicznego oraz algorytm podpisu certyfikatu. Teraz najważniejsza część naszej prezentacji, czyli na co zwrócić uwagę, żebyśmy nie zostali oszukani przez cyberprzestępców.
Żaden bank nigdy nie wysyła dla swoich klientów pytań dotyczących haseł lub innych poufnych informacji, ani próśb o ich aktualizację. Listy wiadomości mailowych lub telefony w takich sprawach należy traktować jako próbę wyłudzenia poufnych informacji i najlepiej je po prostu zignorować. Przy każdym logowaniu bezwzględnie stosuj się do zasad bezpieczeństwa opublikowanych przez bank, które możemy znaleźć na stronie swojego banku. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast kontaktuj się z pracownikiem banku. Komputer lub telefon komórkowy podłączony do internetu musi mieć zainstalowany program antywirusowy i musi on być na bieżąco aktualizowany. Dokonuj również płatności internetowych tylko z wykorzystaniem pewnych komputerów. Nie dokonuj płatności internetowych z komputerów znajdujących się w miejscach publicznych, ponieważ w takich miejscach każdy ma do nich dostęp i może zainstalować jakieś złośliwe oprogramowanie, które pozyska nasze dane osobowe. Zwracaj szczególną uwagę na jakość i bezpieczeństwo usług internetowych dostarczanych przez Twojego dostawcę. Jeśli masz jakieś wątpliwości w tym zakresie, zawsze masz prawo zapytać się dostawcy o jakość bezpieczeństwa. Zaleca się również okresowe wykonanie skanowania komputera, w szczególności przed wejściem na stronę internetową banku i wykonaniem jakiejkolwiek transakcji. Pamiętajmy również o aktualizacji systemu operacyjnego i istotnie dla jego funkcjonowania aplikacje, np. przeglądarki czy internetowe. Nie otwieraj wiadomości dołączonych do nich załączników nieznanego pochodzenia. Często załączniki takie zawierają wirusy lub inne oprogramowanie, które pozwala na szpiegowanie Twoich działań. Unikajmy stron zachęcających do obejrzenia bardzo atrakcyjnych treści lub zawierających atrakcyjne okazje. Szczególnie niebezpieczne mogą być strony internetowe zawierające treści pornograficzne. Ponadto z pozoru niewinne strony zawierające programy typu freeware również mogą być bardzo niebezpieczne, ponieważ hakerzy bardzo często dekompilują je, uzupełniając je o złośliwy kod. Po zalogowaniu do systemu transakcyjnego nie odchodź od komputera i pamiętajmy, aby po zakończeniu pracy wylogować się i zamknąć przeglądarkę. Jeśli przy logowaniu pojawiają się nietypowe komunikaty lub prośby o podanie danych osobowych lub dodatkowe pola z pytaniem o hasła do autoryzacji, natychmiast zgłoś ten problem do banku. Jest to bardzo ważne, ponieważ bank może w takiej sytuacji dać powiadomienie innym użytkownikom swojego banku, żeby zwrócili uwagę na takie sytuacje. Nie wchodź na stronę internetową banku za pośrednictwem linków znajdujących się w przychodzących do Ciebie mailach. Tutaj właśnie wcześniej wspomniany phishing. Uważaj do tego celu, używaj do tego celu wyłącznie adresy podanego Ci przez bank. Nigdy nie używaj wyszukiwarek internetowych do znalezienia strony logowania. Wyszukane w nich linki mogą prowadzić do fałszywych stron lub stron zawierających wirusy. Pamiętajmy również przed zalogowaniem sprawdzić, czy połączenie z bankiem jest bezpieczne. Tutaj wspomniany wcześniej certyfikat SSL. Adres witryny internetowej banku powinien rozpoczynać się od skrótu HTTPS. Zawsze jak wchodzimy na przeglądarkę internetową, u góry znajduje się pasek adresu. Do niego naciśniemy, pojawia się właśnie skrót, czy to jest HTTP, czy HTTPS. I ważne, żeby był HTTPS, bo ponieważ brak litery S w skrócie HTTP oznacza brak szyfrowania, czyli że Twoje dane są transmitowane przez internet tekstem jawnym, co naraża Cię na ogromne niebezpieczeństwo. Sprawdzaj prawidłowość certyfikatu. Zanim wpiszesz identyfikator bądź login i hasło, sprawdź, czy połączenie z bankiem odbywa się z wykorzystaniem szyfrowania. Jeżeli znajdziesz symbol kłódki, który się znajduje po lewej stronie obok adresu, sprawdź, czy wyświetlony certyfikat jest ważny i czy został wydany dla banku. Jeśli certyfikat utracił ważność lub nie został wystawiony dla banku albo nie może go zweryfikować, zrezygnuj z takiego połączenia. Nigdy nie udostępnij osobom trzecim identyfikatora ani hasła dostępu. Nie zapisuj również nigdzie hasła służących do logowania i pamiętaj o jej regularnej zmianie, ponieważ możemy sobie zapisać gdzieś na kartce swoje hasła, włożyć je do portfela, ta kartka nam może wypaść, ktoś nam może ukraść portfel, nawet na chwilę może ukraść portfel, tylko spisze sobie dane i portfel nam odda, nawet nie będziemy wiedzieli, że zostaliśmy narażeni na kradzież naszych danych. Sprawdzaj datę ostatniego poprawnego oraz niepoprawnego logowania do systemu. Zachowaj rozwagę przy przekazywaniu numeru karty. Nie należy udostępniać numeru karty nikomu, kto do nas dzwoni.
Nie ma zwyczaju, by firmy dzwoniły prosząc przez telefon o numer karty płatniczej. Jeżeli to my inicjujemy połączenie, również nie należy udostępniać numeru karty przez telefon, gdy nie mamy pewności, że rozmówca zasługuje na zaufanie. Nigdy nie odpowiadaj na pocztę elektroniczną, z której wynika konieczność podania informacji o karcie, i taką sytuację też musimy zgłosić do banku, żeby przestrzegli innych swoich użytkowników. Nigdy nie podawaj informacji o karcie na stronach, które nie są bezpieczne, przykładowo strony z treściami pornograficznymi lub strony nieznanej szerzej firmy oferujące markowy towar po rewelacyjnych cenach. Najlepiej w takiej sytuacji też wpisać nazwę firmy i sprawdzić, jakie są opinie w internecie. Wtedy często się dowiadujemy o takich sytuacjach, że towar nie dochodzi, albo na przykład nie możemy zwrócić tego towaru w ciągu 14 dni, albo są też takie przypadki, kiedy dostajemy po prostu towar, który jest niezgodny z opisem. Nie zapisuj kodu PIN na karcie, ani nie przechowuj go razem z kartą. Tak jak wcześniej mówiliśmy, takie rzeczy najlepiej sobie zapisać w głowie, bo wtedy nam nikt tego nie ukradnie. Chroń swój numer karty i inne poufne kody umożliwiające dokonane transakcji, np. numer PIN, numer CVV2 lub CVC2, ostatnie 3 cyfry numeru umieszczonego na pasku do podpisu na odwrocie naszej karty kredytowej. Dokonuj transakcji w znanych i zweryfikowanych przez siebie sklepach internetowych. W przypadku mniejszych serwisów zbadaj ich wiarygodność. Na przykład dzwoń do takiego serwisu, weryfikując jego ofertę, warunki dokonania transakcji oraz reklamacji. To już koniec naszej prezentacji i chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na te wskazówki, które dałem, jak sprawdzać poprawność witryn internetowych oraz na co zwrócić uwagę, żebyśmy nie zostali oszukani. Oraz pamiętajmy, że w takich przypadkach, kiedy widzimy, że ktoś próbuje wyłudzić nasze dane, czy do konta bankowego, czy do na innych stronach internetowych, pamiętajmy, żeby zgłosić takie sprawy do banku, ponieważ oni, czy do banku, czy do innych stron, pod które została podszyta strona internetowa, żeby mogli poinformować swoich użytkowników, że takie działanie ma miejsce obecnie w internecie. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry, nazywam się Jakub Waliszewski i jestem przewodniczącym Koła Naukowego Kadomaniak. Razem z kolegą Dawidem Pogodzińskim opracowaliśmy tą prezentację, aby przybliżyć Wam działalność naszego koła. Zaprezentuję Wam ogólną działalność naszego koła oraz jak powstało, oraz tworzenie dokumentacji technicznej. Geneza powstania koła Kadomaniak powstało w 2018 roku, gdzie pomysłodawcami i twórcami byli studenci mechaniki i budowy maszyn wraz z wykładowcą, który jest opiekunem koła, doktorem inżynierem Mariuszem Kuprowskim. Od tego czasu spotykamy się na zajęciach wspólnie i wymieniamy doświadczeniami, ponieważ część członków posiada doświadczenie z rysunkami technicznymi oraz oprogramowaniem CAD. W naszym kole naukowym dysponujemy budżetem, który przeznaczamy na szkolenia członków koła. W 2019 roku braliśmy udział w szkoleniu 1. stopnia oprogramowania Autodesk Inventor. Chciałem podkreślić fakt, że studenci PUZ we Włocławku mają dostęp do darmowej, pełnej wersji oprogramowania Autodesk. Nasze koło posiada fanpage na Facebooku, na którym umieszczone są terminy kolejnych spotkań oraz prace wykonywane przez studentów. Na zajęciach tworzymy głównie rysunki płaskie, różnego rodzaju elementów maszyn, czy też ich części, ale również rysunki przestrzenne. Na tym slajdzie możemy zobaczyć projekt z przedmiotu podstawy konstrukcji maszyn. Jest to projekt przekładni walcowej wykonany przez jednego ze studentów. Po lewej stronie możemy zauważyć model zbiornika wykonany w programie Inventor. Po lewej stronie znajduje się kolektor wydechowy silnika spalinowego. Na przedstawionym rysunku wykonawczym jest tuleja rozprężna. Na przekroju
widnieją oznaczenia tolerancji wykonania oraz tolerancji położenia przedmiotu oraz jego chropowatości. Na tym slajdzie ukazana jest tabelka rysunkowa zaprojektowana przez nasze koło. Jak widzimy, znajduje się na niej imię i nazwisko tego, kto rysował oraz kto zatwierdził. Poniżej mamy numer projektu oraz nazwę części. Mamy po prawej stronie tytuł projektu, pod spodem nazwę zespołu, skalę oraz metodę rzutowania, ponieważ metody rzutowania są amerykańskie oraz europejskie. Teraz widzimy tabelki, w których znajdują się szczegółowe informacje dotyczące charakterystyki zbiornika albo rurociągu. Możemy tam znaleźć informacje na temat ciśnienia, próby hydraulicznej czy przepisów oraz norm, które zostały wykorzystane. Teraz kolejna tabelka pokazuje zastosowanie materiału, czyli jest to tak zwana lista materiałowa. Znajduje się tam nazwa części, czyli informacje na temat rur, kołnierzy, podpór, uszczelek, różne wyróżniki, z jakiego materiału została ona wykonana, jej ilość oraz normy. Na tym slajdzie jest pokazane rysunki wykonawcze, czyli są tutaj wszystkie informacje, które potrzebuje konstruktor czy też wykonawca, żeby taki przedmiot wytworzyć. Po lewej stronie mamy rysunek wykonawczy kołnierza, dalej mamy spoinę oraz rysunki różnych detali. Na tym slajdzie pokazano nam wycinek projektu rurociągu. Po lewej stronie widnieje rzut z góry, a po prawej stronie rysunek izometryczny. Tutaj mamy ukazany model 3D wałka, który został stworzony przy pomocy generatora wałków w programie Inventor. Jak widzimy, mamy różnego typu wpusty oraz zakończenia na uszczelniacze. Bardzo chciałbym wszystkich zachęcić do zapisywania się do naszego koła naukowego oraz do przysyłania swoich prac oraz konsultowania problemów, z jakimi się spotkaliście podczas rysowania czy to modelowania w programie 3D. Bardzo dziękuję i zapraszam do kontaktu. Dzień dobry. Czy zastanawialiście się Państwo nad tym, co łączy kategorie słowa, na które Państwo właśnie patrzycie? Prawa człowieka, dialog społeczny, znoszenie barier, zrównoważony rozwój, wolontariat, ochrona zdrowia, a może wsparcie. To tylko niektóre składowe współodpowiedzialności, która stała się motywem przewodnim sesji nauk społecznych i nauk o zdrowiu, na którą mam przyjemność Państwa zaprosić. Dalaj Lama powiedział: podążaj za 3 rzeczami. Szacunkiem dla innych ludzi, szacunkiem dla siebie oraz odpowiedzialnością za wszystkie swoje czyny. Tymi słowami zapraszam Państwa do wysłuchania wystąpień studentów zrzeszonych w Zrzeszeniu Studentów Niepełnosprawnych, Kole Naukowym Młodych Pedagogów, Studenckim Kole Naukowym Nauk o Zdrowiu oraz Kole Naukowym Studentów Prawa Lex Super Omnia. Pozwólcie Państwo, że przedstawię Państwu prelegentów niniejszej sesji. Naszą sesję otworzy wystąpienie Magdaleny Klitkowskiej i Mateusza Jackowskiego z Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych pod tytułem Niepełnosprawni, a napotykane bariery w życiu codziennym. Kolejnymi prelegentami będą Monika Piątkowska oraz Izabela Blankenburg z Koła Młodych Pedagogów. Tytuł wystąpienia: Wolontariat studencki jako przykład kształtowania postawy społecznej odpowiedzialności pedagoga. Natalia Kot, Paulina Żelazek ze Studenckiego Koła Naukowego Nauk o Zdrowiu powiedzą Państwu o następstwach zdrowotnych COVID-19 występujących u pacjentów. Filip Bielicki, także reprezentujący Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu, przedstawi nowe warianty mutacji SARS-CoV-19. Naszą sesję zakończy wystąpienie Julii Patroniak z Koła Naukowego Studentów Prawa Lex Super Omnia pod tytułem Walka dobra ze złem, czyli o etyce prawniczej.
Celem naszej sesji jest ukazanie znaczenia współodpowiedzialności w ujęciu interdyscyplinarnym oraz zaakcentowanie znaczenia współpracy dla utrzymania i wzmocnienia więzi społecznych i budowania poczucia społecznej odpowiedzialności za siebie i za innych, budowania i wzmacniania kapitału społecznego każdego z nas. Będziecie mieli okazję spotkać się z naszymi studentami, którzy na co dzień reprezentują różne kierunki studiów, ale dbają o to, aby razem współpracować i budować swój habitus społeczny. Serdecznie zapraszam. Tematem pikniku naukowego jest niepełnosprawni, a bariery w życiu codziennym. Czym jest niepełnosprawność? Niepełnosprawność według Światowej Organizacji Zdrowia osoba niepełnosprawna to taka, która nie może samodzielnie, częściowo lub całkowicie zapewnić sobie możliwości normalnego życia indywidualnego i społecznego na skutek wrodzonego lub nabytego upośledzenia sprawności fizycznej lub psychicznej. Niepełnosprawny, inny, ale taki sam. W naszym otoczeniu spotykamy różnych ludzi. Z zewnątrz wyglądają tak samo, ale wewnątrz mogą być inaczej poukładani. To znaczy, że na przykład wyglądają na zdrowych, a mogą mieć przewlekłe choroby związane z psychiką. Pojęcie izolacji społecznej rozumiane jest jako brak interakcji społecznych lub komunikacji z innymi ludźmi. Wyraża się poprzez brak kontaktu fizycznego z innymi, tworzenie barier społecznych lub mechanizmów psychologicznych. Wśród powodów, dla których dana osoba jest wyizolowana społecznie, są problemy fizyczne wywołane np. niepełnosprawnością lub zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi, takimi jak lęk czy depresja. Osoby wyizolowane społecznie czują się samotne, mają poczucie, że są odłączone od świata i charakteryzują się niską samooceną. Często cierpią one na depresję, unikają ryzyka i działalności zawodowej, która wymaga kontaktu z innymi ludźmi. Poruszanie się osób niepełnosprawnych na wózkach w terenie zależy w dużym stopniu od podłoża, nachylenia drogi i długości trasy. Przy obsłudze takich grup zawsze niezbędni są wolontariusze. Nie muszą być przewodnikami ani posiadać wielkiego doświadczenia. Liczą się przede wszystkim wola i chęć pomocy oraz dobry humor. Specyficzną grupą niepełnosprawnych są osoby niesłyszące i niedosłyszące. Podstawową barierą w przypadku tej grupy jest komunikacja głosowa. Ludzie ci doskonale widzą, ale nie potrafią zrozumieć przewodnika. Osoby długo pozostające z tą dysfunkcją często potrafią czytać z ust, ale wówczas wypowiadają komunikaty powinny być bardzo krótkie i proste. Do prowadzenia takich grup nie potrzeba wielu wolontariuszy, ale powinni oni znać język migowy, choćby w minimalnym zakresie. Bariery w życiu codziennym. Każdy napotyka w swoim życiu bariery, które ograniczają lub uniemożliwiają mu kontakt ze społeczeństwem. Niepełnosprawni też je napotykają, ale liczba barier jest większa niż w przypadku w pełni sprawnego człowieka. Część zaskoczeń, która dotyka osób niepełnosprawnych, powoduje trudności w rozmowie z innymi osobami w otoczeniu, bądź całkowicie uniemożliwia mówienie. Poza tym wiele słów ma wiele znaczeń i podczas rozmowy nadawca ma w głowie jedną definicję danego słowa, a odbiorca kompletnie inną, lecz dotyczy tego samego słowa. Sam siebie często łapie na tym problemie. Czasem też osoba może mówić w sposób, który dla niego jest oczywisty i rozumie dosłownie każde słowo, a osoba obok ma wrażenie, o czym ta osoba w ogóle gada. Zazwyczaj są to tematy, w których nadawca znajduje się doskonale, a odbiorca drapie się po głowie i zastanawia się, o co chodzi. Problem też pojawia się, jak osoba niepełnosprawna pojedzie do innego kraju i nie zna języka, w którym mieszkańcy danego państwa się porozumiewają. Wtedy nieważne, jak się będzie starał, i tak się nie dogada i rodzi się problem. Na to jest prosty sposób. Słownik, w którym są tłumaczenia danych słów i można jakoś się porozumieć. To też było. Współpraca z Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych we Włocławku. Razem z Zrzeszeniem Studentów Niepełnosprawnych organizujemy różnego rodzaju konferencje, wyjazdy, turnieje czy konkursy, aby integrować się razem.
Pozwala to nam na akceptowanie każdego z nas takimi, jakimi jesteśmy. Różnego rodzaju eventy pomagają nam w poznawaniu siebie i pokonywaniu słabości. Nasza organizacja od lat organizuje turniej równych szans, przy czym świetnie wszyscy się bawimy. Niedawno członkowie Zrzeszenia Studentów Niepełnosprawnych poszerzyli swoją wiedzę z zakresu podstawowego kursu języka migowego. Zanim rozpoczniemy naszą prezentację, pozwólcie Państwo, że przedstawię siebie i swoje koleżanki. Nazywam się Monika Piątkowska, a wraz ze mną prezentację przygotowały Izabela Blankenburg i Monika Boniecka. Jesteśmy studentkami pedagogiki Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Reprezentujemy pedagogikę o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z elementami profilaktyki i opieki oraz pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną. Tytuł naszego wystąpienia to Wolontariat studencki jako przykład kształtowania postawy społecznej odpowiedzialności pedagoga. Warto w tym miejscu zastanowić się nad znaczeniem dwóch pojęć i odpowiedzieć sobie na pytanie, czym jest wolontariat i kim jest wolontariusz. Wolontariat z łacińskiego voluntarius, dobrowolny, dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba prowadząca na zasadach wolontariatu. Według ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. Określenie pomoc bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. Czy warto być wolontariuszem? Odpowiedź wydaje się oczywista. Tak, warto być wolontariuszem, albowiem poprzez swoje realne działanie wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne, satysfakcję, spełnienie swojej motywacji, poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny, zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy. Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Na przykład pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej już jest. Mówiąc o wolontariacie studenckim, chcemy zaprezentować działalność Koła Młodych Pedagogów, będącego jedną z organizacji studenckich działającej w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Działalność koła została wznowiona w 2013 roku, a kolejnymi przewodniczącymi byli Magdalena Białek, Krzysztof Gapski, Klaudia Trybulska, Anna Haska, Agnieszka Szewczuk i Monika Piątkowska. Opiekunem koła jest dr Monika Kamper-Kubajska, zaś głosem doradczym jest dr Paweł Sobierajski. Głównym celem działalności Koła Młodych Pedagogów jest rozwijanie pasji jego członków i podejmowanie działań, które wzmacniają nie tylko kompetencje pedagogiczne studentów, ale nade wszystko kompetencje społeczne. Dlatego też członkowie Koła Młodych Pedagogów są otwarci na współpracę i gotowi na podejmowanie wciąż nowych wyzwań. Zgodnie z mottem, że czasami najzwyklejsze rzeczy mogą stać się niezwykłe, po prostu robienie ich z właściwymi ludźmi. Nieustannie szkolimy się, uczestniczymy w licznych warsztatach, szkoleniach, konferencjach naukowych, publikujemy artykuły naukowe, ale nade wszystko dbamy o podnoszenie swoich kwalifikacji i kompetencji społecznych. Z tego też powodu na pierwszy plan wybija się w naszej działalności działalność wolontaryjna, która przejawia się w wychodzeniu naprzeciw potrzebom społeczności lokalnych, ale i innych organizacji działających na rzecz drugiego człowieka. Tak rozumiany wolontariat studencki jest dla nas także szansą na poszerzanie swoich kompetencji
zawodowych, albowiem bycie pedagogiem oznacza bycie współobecnym w życiu drugiego człowieka. W ramach wolontariatu studenckiego podejmujemy działania o charakterze społecznym na rzecz społeczności lokalnej. Każdego roku członkowie Koła Młodych Pedagogów wraz z społecznością akademicką Państwowej Uczelni Zawodowej we Wrocławku angażują się w działania charytatywne i pracę na rzecz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin potrzebujących wsparcia. Pozwólcie, że pokażemy tylko niektóre działania. W 2019 roku przygotowaliśmy paczki dla dzieci z Zespołu Szkół nr 3 imienia Marii Grzegorzewskiej we Włocławku. W 2020 roku wsparliśmy dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 3 we Włocławku. W Wigilię 2020 roku członkowie koła udali się z prezentami do jednej z rodzin z terenu Włocławka. Nie zapominamy także o innych potrzebujących. I stąd warto wspomnieć o naszej wspólnej akcji z kołem Caritas, w ramach której włączyliśmy się w zbiórkę żywności dla rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej. Pamiętamy także o seniorach i ludziach samotnych. Jak co roku przygotowujemy akcję Kartka dla seniora, dzięki której przekazujemy kartki świąteczne wraz z życzeniami do domów pomocy społecznej we Włocławku. Współdziałają z nami placówki edukacyjne, ale przede wszystkim uczymy nasze dzieci, że obowiązkiem każdego z nas jest pamięć o innych, dlatego też co roku zapraszamy do naszych akcji zarówno dzieci, jak i młodzież oraz seniorów zrzeszonych między innymi w Medycznym Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Angażujemy się także w pomoc dla dzieci z Hospicjum Nadzieja w Toruniu, dla których wspólnie z całą społecznością Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku, ale i zaprzyjaźnionymi z nimi placówkami edukacyjnymi, opiekuńczo-wychowawczymi i instytucjami takimi jak chociażby Komenda Miejska Policji we Włocławku, udało się nam już po raz trzeci przygotować paczki. Społeczna odpowiedzialność przejawia się m.in. w gotowości do bycia z drugim człowiekiem w różnych momentach jego życia, ale to też gotowość do budowania mostów międzypokoleniowych. Stąd nie może zabraknąć w nas na corocznym międzypokoleniowym maratonie tańca. Tam nie tylko się integrujemy, ale także rozwijamy nasze kompetencje zawodowe. Mówiąc o społecznej odpowiedzialności, nie zapomnijmy także o współdziałaniu i współpracy z przedstawicielami innych kół naukowych i organizacji działających na terenie PUS we Wrocławku oraz innych uczelni w kraju. Nawiązujemy kontakty także z innymi placówkami, między innymi placówkami o charakterze oświatowym, opiekuńczo-wychowawczym, czy takimi jednostkami jak Policja, Wojsko Polskie, Straż Miejska czy Służba Więzienna. Nie zapomnijmy także o budowaniu dobrych relacji wewnątrz naszego zespołu. Dlatego też staramy się o to, aby działać zespołowo, uczyć się od siebie wzajemnie, dzielić się doświadczeniami i wspierać. Celebrujemy wspólny czas podczas spotkań wigilijnych, wspólnych wyjazdów czy ogniska, które jest częścią naszej tradycji. Podsumowując nasze wystąpienie, warto zadać pytanie, czego uczymy się poprzez wolontariat w kontekście stawania się pedagogiem. Przede wszystkim uczymy się poprzez podejmowanie działań, postawy społecznej, odpowiedzialności, o której składowych starałyśmy się powiedzieć w trakcie naszej prezentacji, podpierając się przykładami. Uruchamiamy wrażliwość na różne problemy życia społecznego i umiejętność dostrzegania ich w bliższym i dalszym otoczeniu, co pozwoli nam na wnikliwszą analizę sytuacji życiowych, w jakich będziemy musieli się odnaleźć. Poznajemy sposoby, formy i metody skutecznego działania na rzecz rozwiązywania problemów w przestrzeni społecznej. Dlatego tak wiele czasu poświęcamy na samodoskonalenie się i rozwój, aby móc jak najlepiej pracować na rzecz wsparcia drugiego człowieka w kryzysie i rozwoju. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy w mury Państwowej Uczelni Zawodowej we Wrocławku. Czekamy na Was. Nazywam się Filip Bielicki, jestem studentem kierunku pielęgniarstwo i reprezentuję Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu. Tematem mojego wystąpienia są nowe warianty mutacji SARS-CoV-19.
O następstwach zdrowotnych wynikających z zakażenia będą mówiły moje koleżanki, a ja chciałbym zaprezentować informacje na temat mutowania się tego wirusa w populacjach całego świata. Wirusy nieustannie się zmieniają w związku z pojawiającymi się nowymi mutacjami, co prowadzi do pojawiania się nowych wariantów. Światowa Organizacja Zdrowia dokonuje systematycznej oceny, czy nowy wariant SARS-CoV-2 może mieć wpływ na jego zdolność transmisji, obraz kliniczny i ryzyko ciężkiego przebiegu. Światowa Organizacja Zdrowia dokonuje systematycznej oceny, czy nowy wariant SARS-CoV-2 może mieć wpływ na jego zdolność transmisji, obraz kliniczny i ryzyko ciężkiego przebiegu zakażenia, a także na efektywność stosowanych środków profilaktycznych. Na początek warto jednak wyjaśnić kilka pojęć, czyli mini-genetyka w mini-pigułce. Wariant oznacza genomy wirusa różniące się sekwencjami. Może to dotyczyć pojedynczej, ale także kilku mutacji. Szczep oznacza różnice fenotypowe wirusa. Wariant jest określony szczepem, kiedy wyraźnie widoczne są różnice w wykazywanych właściwościach, np. zakaźności, czyli łatwości rozprzestrzeniania się patogenów w populacji i wywoływania infekcji, czy też transmisyjności. Genom to kompletna informacja genetyczna dotycząca żywego organizmu lub wirusa, właściwa dla danego gatunku sekwencja nukleotydów. Genotyp to zbiór wszystkich genów będący kompletnym materiałem genetycznym specyficznym dla konkretnego osobnika lub organizmu. Sekwencje jest to kolejność nukleotydu w łańcuchu. Fenotyp to zespół wszystkich cech organizmu warunkowany przez genotyp i do pewnego stopnia przez środowisko. Szczególnie duże zainteresowanie budzą warianty z mutacjami w zakresie glikoproteiny S, białka zawartego w osoczu krwi, która tworzy wypustki czy też kolce na powierzchni wirusa, nadające mu charakterystyczny wygląd, co widać na recinie. Warunkują one rozpoznawanie białek receptorowych dla wirusa znajdujących się na powierzchni komórki i wnikające do jej wnętrza. Wariant koronawirusa z mutacją D614G udokumentowany na przełomie stycznia i lutego w 2020 roku. Do czerwca 2020 roku wariant ten stał się dominujący na całym świecie. Różnił się jedynie zwiększoną zdolnością do zakażania i transmisji w populacji. Nie miał wpływu ani na ciężkość choroby, ani na skuteczność stosowanego leczenia, czy też metod profilaktycznych. Wariant koronawirusa z mutacją Y453F udokumentowany w kwietniu 2020 roku w Danii, powiązany z zakażeniem szerzącym się wśród norek hodowlanych przeniesionym na ludzi. Zwiększona ilość glikoprotein S również została odnotowana, nie stwierdzono jednak rozpowszechniania się tego wariantu w populacji ludzkiej. Wariant koronawirusa VUI 202.012/01 udokumentowany 14 grudnia 2020 roku w Wielkiej Brytanii. Pierwszy odnotowany przypadek jest datowany na 20 września 2020 roku. Nowy szczep zaczął wybierać pozostałe warianty wirusa. Hipotezy na temat pojawienia się tego wariantu dotyczą przedłużającego się zakażenia SARS-CoV-2 u pojedynczego pacjenta z obniżoną odpornością, co prowadzi do akumulacji mutacji wynikających z ucieczki wirusa spod presji osłabionego układu odpornościowego. Jego transmisyjność może być nawet o 70% większa w porównaniu z wirusami krążącymi dotąd w Wielkiej Brytanii. Według hipotez zmiany w glikoproteinie S wpływają na interakcję wirusa z komórkami docelowymi gospodarza, co wiąże się z mniejszą dawką zakażającą potrzebną do efektywnego zakażenia. Wariant koronawirusa 501Y.V2 udokumentowany 18 grudnia w Republice Południowej Afryki. Zidentyfikowany w październiku 2020 roku. Do 30 grudnia zakażenie tym wariantem stwierdzono również w 4 innych krajach. Dotąd nie wykazano, aby to zakażenie wiązało się z innym lub cięższym przebiegiem choroby COVID-19. Zdecydowanie częściej występuje duże stężenie wirusa w wydzielinie dróg oddechowych, co wpływa na większy potencjał zakażający. Najnowsze doniesienia mówią o wariantach koronawirusa z Nigerii, Finlandii, Rosji, a Amerykanie wskazują na 7 różnych wariantów koronawirusa w ich populacji. W Polsce naukowcy z Akademickiego Ośrodka Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wykryli warianty koronawirusa nazwane przez nich podlaskimi.
Pojawienie się nowych wariantów o większych zdolnościach do transmisji ma istotne znaczenie z punktu widzenia zdrowia publicznego. Wysoka transmisyjność wirusa ma bezpośrednie przełożenie zarówno na trendy epidemiologiczne, jak i obciążenie służby zdrowia, a także zwiększoną liczbę zgonów. Z tego powodu Światowa Organizacja Zdrowia i Europejskie Centrum Kontroli Chorób zalecają zwrócenie szczególnej uwagi na nagły wzrost liczby zakażeń, nieskuteczność szczepień i ponowne zachorowania. Kładą także nacisk na identyfikację przypadków podejrzanych o zakażenie nowymi wariantami wirusa oraz o informowanie o tym społeczności międzynarodowej, aby zapobiegać się szerzeniu szczepów niebezpiecznych. Dziękuję za uwagę. Nazywam się Natalia Kot. Jestem studentką kierunku pielęgniarstwo i razem z Pauliną Żelazek reprezentujemy Studenckie Koło Naukowe Nauk o Zdrowiu. Tematem naszego wystąpienia są następstwa zdrowotne COVID-19 występujące u pacjentów. Long COVID i Post-COVID syndrom nie są jeszcze zatwierdzonymi powszechnie terminami medycznymi. Termin long COVID został wprowadzony przez pacjentów i ugruntował się w mediach tradycyjnych i społecznościowych. Jako pierwsza określenia long COVID użyła na Twitterze Elisa Periego z Lombardii do opisania swojej długotrwającej choroby, podsumowując własne dolegliwości. W czerwcu 2020 roku termin ten przeniósł się z mediów społecznościowych do drukowanych. Kiedy to opisano, dr Jake Suit dołączył do grupy wsparcia pacjentów. Brytyjski National Institute for Health and Care Excellence w porozumieniu ze Scottish Intercollege Guildness Network and the Royal College of General Practitioners w swoich wytycznych 30 października 2020 roku po raz pierwszy określił następujące postaci COVID-19. Ostry COVID-19, dolegliwości i objawy trwające do 4 tygodni. Przedłużający się objawowy COVID-19, dolegliwości i objawy trwające od 4 do 12 tygodni. I zespół post-COVID-19, dolegliwości i objawy, które rozwijają się w trakcie lub po i trwają do 12 tygodni oraz nie wynikają z innego rozpoznania. Wielu autorów naukowych publikacji, które ukazały się na ten temat, szacuje, że około 10-20% osób, które przebyły COVID-19, zgłasza utrzymujące się do 3 tygodni od zachorowania złe samopoczucie i brak powrotu do pełnego zdrowia, a od 1 do 3% nadal po 12 tygodniach. Wieloośrodkowe badania ankietowe sugerują jednak, że ten odsetek jest wyższy. Objawy zgłaszane przez pacjentów po przebyciu ostrego zakażenia są bardzo różne i obejmują: objawami ogólnymi są gorączka, ból, a także zmęczenie. Ze strony układu oddechowego kaszel, uczucie duszności. Ze strony układu sercowo-naczyniowego ucisk i ból w klatce piersiowej. Kołotanie serca, w tym także zapalenie mięśnia sercowego i niewydolność krążenia, zaburzenia rytmu serca i powikłania zakrzepowe. Neurologiczno-psychiatryczne, zaburzenia neuropoznawcze opisywane przez pacjentów jako mgła mózgowa, zaburzenie koncentracji, uwagi i pamięci, bóle głowy, zaburzenia snu, objawy obwodowej neuropatii, którymi są mrowienia i drętwienia, zawroty głowy, delirium u starszych osób, poinfekcyjne zapalenie mózgu, depresja, lęk. Ze strony przewodu pokarmowego bóle brzucha, nudności, biegunka, zaburzenia apetytu, w tym anoreksja. Ze strony narządu ruchu bóle mięśni, bóle stawów. Ze strony narządu zmysłów i gardła bóle uszu, szumy uszne, zaburzenia węchu i smaku, ból gardła i pogorszenia widzenia. Zaburzenia ze strony układu krzepnięcia, a także zaburzenia metaboliczne, np. pod postacią trudności w kontrolowaniu cukrzycy. U pacjenta po przebytym zachorowaniu na koronawirusa podczas wizyty kontrolnej u lekarza rodzinnego zaleca się przeprowadzanie wywiadu, badania przedmiotowego, zlecenie badań laboratoryjnych oraz dodatkowych, ewentualnych konsultacji specjalistycznych. Zaprezentowane są one w tabeli. Halpin i współtwórcy zwracają uwagę, że z punktu widzenia praktyki medycznej przewlekający się i przewlekły COVID-19 jako powikłania wieloukładowe wymagają interdyscyplinarnego podejścia do chorego i zajęcia się nie tylko fizyczną stroną jego stanu zdrowia, ale też i poznawczą, psychologiczną, społeczną i zawodową. Autorzy postulują, aby pacjenci po przebyciu COVID-19 byli zbadani przez lekarza rodzinnego, a decyzja o rodzaju badań laboratoryjnych i obrazowych oraz konsultacjach specjalistycznych powinna być uwarunkowana informacjami płynącymi z badania podmiotowego i przedmiotowego. Badania dodatkowe nie zawsze są konieczne, ale mogą pomóc w ustaleniu przyczyn dolegliwości oraz wykluczyć ciężkie powikłania, takie jak zawał mięśnia sercowego czy choroba zakrzepowo-zatorowa. Dziękuję za uwagę.
W świecie prawniczym czasem trzeba dokonywać trudnych wyborów, bronić seryjnych morderców, pedofili i gwałcicieli, być adwokatem diabła. Nie jest to zawód dla każdego, ale każdy ma prawo do obrony. Czasem trzeba zapomnieć o własnych przekonaniach i poglądach i poświęcić się dla dobra sprawy. Oczywiście pieniądze nie są najważniejsze, ale reguły wolnorynkowe są nieubłagane. Prawnicy muszą zarabiać, aby wypłacać wynagrodzenia swoim pracownikom, płacić podatki i pokrywać koszty działalności swoich kancelarii. W sensie ekonomicznym zawód prawnika to biznes taki jak każdy inny. Praca w kancelarii to praca wymagająca najwyższych standardów. Trzeba zachować poufność i dyskrecję. Dobro klienta zawsze jest na pierwszym miejscu. Witam, nazywam się Joanna Lewandowska i jestem opiekunem anglojęzycznego koła dyskusyjnego Speaker's Corner. W imieniu studentów chciałam zaprosić wszystkich na naszą sesję zatytułowaną Z językiem za pan brat. W części pierwszej, ale w koło jest wesoło, prezes zarządu, pan Maksymilian Pasternak, opowie o działalności koła i jego członkach. Następnie zobaczymy wystąpienie pani Pauliny Falkowskiej i pana Maksymiliana Pasternaka, którzy porozmawiają o fanpage'u prowadzonym przez studentów z naszego koła. Posłuchajcie i dowiedzcie się, co w trawie piszczy. Jeśli interesują was tłumaczenia, musicie obejrzeć prezentację znanej i cenionej ekspertki w tej dziedzinie, pani magister Magdaleny Machcińskiej-Szczepaniak, która opowie o tajnikach tego pasjonującego i niełatwego zawodu w trzeciej części naszej sesji. W ostatniej części sesji nasi studenci, panowie Sebastian Kopczyński i Juliusz Langerowicz, z pomocą pani Pauliny Falkowskiej pokażą wszystkim, jak wystrzegać się błędów tłumaczeniowych. Jeśli chcecie zobaczyć różnicę między poprawnym a niepoprawnym tłumaczeniem, zostańcie z nami. Witam wszystkich bardzo serdecznie na prezentacji naszego koła. Nazywam się Maksymilian Pasternak i jestem przedstawicielem anglojęzycznego koła naukowego Speaker's Corner, które zrzesza nie tylko studentów z filologii angielskiej, ale również z wielu różnych kierunków, których połączyła ta sama pasja – język angielski i chęć rozwoju się w tym zakresie. Na spotkaniach naszego koła poruszamy tematy, które zrzeszają każdego człowieka. Są to tematy naszych ulubionych książek, muzyki, filmów, seriali, ale i nie tylko. Nie boimy się poruszać tematów bieżących, gorących newsów, które dotykają nasze społeczeństwo i cały świat. Przykładem jest na przykład prezentacja, która przedstawia sposób, w jaki przebiegają nasze dyskusje. Tytuł brzmi What I'm Loving in English Speaking Countries, czyli co kocham w krajach anglojęzycznych, w kulturze krajów anglojęzycznych. Oczywiście jest to w moim przypadku muzyka i na załączonym slajdzie mamy okładki albumów, które mają dla mnie dużą wartość sentymentalną. Są to m.in. Floydzi, The Wall, Queen, The Greatest Hits, Goodbye Yellow Brick Road Elton Johna, który jest moim ulubionym wykonawcą, Michael Jackson i Beth. Co tam dalej mamy? Phila Collinsa, Face Value, na którym znajduje się moja ukochana piosenka India Tonight. No i może trochę niezbyt kojarzona osoba, Jan Hammer. Jest to po prostu zbiór muzyki filmowej, głównie z Policjantów z Miami. Moje ulubione piosenki? Numer 1 Comfortably Numb Pink Floydów. Gdyby się dało, bym tu załączył cały The Wall. Ale jak trzeba wybrać jeden, to Comfortably Numb. Przepiękna solówka Davida Gilmoura. Mnie tak urzekła. Numer 2 Radio Gaga Queenu. 84. The Works, jak mnie pamięć nie myli, album. Klimat tej piosenki, że potęga radia. Numer 3 I'm Still Standing Elton Johna. Ktoś by mógł mnie zapytać, a czemu nie jakieś Sacrifice, Your Song? Prosta sprawa. I'm Still Standing, popowa piosenka oczywiście, ale można interpretować ją na wiele różnych sposobów. W przypadku Elton Johna jest to
że on się trzyma świetnie i powodzi mu się, jeszcze lepiej, bez narkotyków, bez alkoholu. No, trochę taki element autobiograficzny tutaj jest taki zawarty przez niego i też jest kolejny powód, dlaczego ta piosenka zawsze się pojawia na jego trasie koncertowej. 4. Smooth Criminal Michaela Jacksona. No, to są początki mojej przygody z muzyką, poznawania wielkich artystów. No i Smooth Criminal był jedną z pierwszych piosenek, jaką odsłuchałem, jeśli chodzi o twórczość Michaela Jacksona. No, inscenizacja i przede wszystkim sposób, w jaki została wypromowana ta piosenka. Czyli film Moonwalker, który gorąco polecam. Bardzo fajny taki review Michaela Jacksona, wszystkich jego piosenek. No i oczywiście In the Air Tonight, wspomniane przeze mnie, które pojawiło się m.in. w Policjantach z Miami. Klimat tej piosenki przede wszystkim i słowa, naprawdę poezja. No i motyw Kroketa Jeana Hammera. No, znowu Policjanci z Miami. Pierwszy raz chyba ten motyw pojawił się w 1984 w Powrocie Calderona, jak mnie pamięć nie myli. No, oprócz muzyki kocham także seriale i filmy. Mamy tu m.in. wcześniej wspomnianych Policjantów z Miami. No, tak jak chyba nie trzeba przedstawiać, to jest klasyka w swoim gatunku. 2 policjantów walczących z handlem narkotyków w Miami. Klimat lat 80. Big Mouth, no nowsza produkcja, na Netflixie można obejrzeć. W grudniu poprzedniego roku wszedł 4. sezon. Polecam. Dobra do pośmiania się. Nie jest zbyt wymagająca produkcja. Oj, przepraszam. No i Scarface, 83 rok bodajże. Historia Tony'ego Montany. Świetnie wczuł się Al Pacino w tę rolę. No znowu klimat lat 80. Miami. No, te ujęcia, muzyka, naprawdę bardzo dobry scenariusz. No i oczywiście obsada też świetnie się spisała. I Chłopcy z Ferajny, 1990, no i prawie że moja wielka trójka. Robert De Niro, Joe Pesci i Ray Liotta w ekranizacji powieści o tym samym tytule. No, historia opowiadająca o chłopaku, który chciał kiedyś zostać gangsterem. Tylko tyle mogę powiedzieć, żeby niezbyt zdradzić. No i aktorzy numer 1, Al Pacino, wcześniej wspomniany. No oczywiście najlepsza rola to Scarface jako Tony Montana, który uważał, że świat należy do niego. Czy też Godfather, ojcu chrzestnym, który miał przejąć pałeczkę po swoim ojcu w świecie mafii. Drugi, Robert De Niro, The Intern. Niezbyt może to dużo mówi, ale chyba polski tytuł Starzysta już coś więcej wprowadza. No, kochany staruszek, który stwierdził, że emerytura jest nie dla niego i zatrudnił się jako stażysta senior. No i był takim wujkiem, dobrą radą dla każdego. Wszyscy po prostu widzieli w nim wzór i go uwielbiali. Bardzo pracowity, no, ale już nie takim dobrym człowiekiem był w Chłopcach z Ferajny, który tym bardziej po gafie jednego z uczestników napadu dostał już szału i miał manię, żeby nie wydało się, że to oni stali za tą akcją. No i Joe Pesci, oczywiście też Chłopcy z Ferajny jako Tommy, moja ukochana postać. No, postać, co tam, taki był nerwowy, pamiętam. No i co, Kasyno. Jak to film przedstawia, jak to jest spać w szpony hazardu. No oczywiście humor, nie obejdzie się bez słynnych przyjaciół, ich perypetie. Taki klimat jest po prostu świetny, no i ten humor niezbyt wymagający. No i dalej już mamy bardziej brytyjski humor, czyli latający cyrk Monty Pythona dla wybranych. Wiadomo, angielski humor nie każdego bawi. No i co? Benny Hill, to również angielski humor, no ale nieco w uproszczonej formie. No i klasyka, chyba każdy z nas zna, Jasia Fasole. I nie trzeba to przedstawiać. No ale niestety, albo stety, moim ulubionym show jest nic innego jak Top Gear. Słynne wielkie trio, Clarkson, May i Hammond, męska przyjaźń, no i oczywiście fakt, że jestem petrolheadem, czyli automaniakiem, wpływa na to, że to jest mój ukochany show.
nasze dyskusje nie zamykają się wśród naszego grona. Dzielimy się naszymi przemyśleniami również na naszym fanpage'u, na którym dzielimy się oprócz jakichś skrótów prezentacji jakimiś materiałami, które zostały wykorzystane w trakcie dyskusji. Dzielimy się również różnymi anegdotami, podzielimy się materiałami pomocniczymi w nauce języka angielskiego, różnymi cytatami oraz przede wszystkim naszymi pracami. Jakieś rysunki, wiersze. No ale już mi nie o tym mówić. O fanpage'u powie mi więcej nasz redaktor naczelny, pani Paulina Falkowska. Speakers Corner. Skąd taka nazwa? No i dlaczego właśnie taka, a nie inna? Speakers Corner to znana w Anglii inicjatywa, mająca początek swojej historii w Hyde Parku w Londynie, która daje możliwość publicznych debat i dyskusji na świeżym powietrzu. W tym miejscu mówcą może zostać każdy. Poruszać dowolny temat i prowadzić do luźnych dyskusji. I właśnie dokładnie takie jest nasze koło. Jego członkiem może zostać każdy, kogo pasją jest język angielski. Rozmawiamy na różne tematy i dajemy sobie wzajemnie swobodę wypowiedzi. Brzmi ciekawie. W takim razie jakie są cele grupy? Naszym celem jest zachęcanie do nauki języka angielskiego i promowanie go. Podczas spotkań naszego koła każdorazowo poruszamy inny temat, chociażby dotyczący sytuacji na świecie, życia codziennego, podróży czy popkultury. Prowadzimy otwarte dyskusje i wymieniamy się swoimi myślami. Za pośrednictwem naszego fanpage'a mają Państwo możliwość poznać nas jako członków koła nieco bliżej, poznać naszą twórczość, nasze pasje. Poza tym znajdą tam Państwo trochę angielskiego humoru, recenzje ciekawych książek i filmów, a także będą mieli Państwo możliwość zapoznania się z językiem angielskim specjalistycznym i takim na każdą okazję. A w takim razie, jakie są może takie najbardziej interesujące posty? Takie warte zobaczenia? Myślę, że na szczególną uwagę zasługują wpisy z twórczością naszych członków koła, którzy na fanpage'u zamieszczają swoje prace. Polecam wiersz autorstwa jednego z naszych kolegów, zatytułowany I Miss You, w którym bohater zmaga się z prześladującym go uczuciem tęsknoty. Zamieszczone są na stronie także rysunki kolejnego naszego kolegi, które pokazują jego znakomity talent artystyczny. Poza tym na pewno warto śledzić wpisy związane z zagadnieniami leksykalnymi. W ostatnim czasie nasze koleżanki zamieściły szereg bardzo ciekawych wyrażeń idiomatycznych. Są także przydatne zwroty w języku polskim i w języku angielskim. No to mam ostatnie pytanie. Czy rekomenduje Pani śledzenie strony? Oczywiście bardzo polecam i gorąco zachęcam do polubienia i obserwowania na bieżąco naszego fanpage'a. Jestem przekonana, że dowiedzą się Państwo z niego wielu nowych i zarazem ciekawych rzeczy, a przede wszystkim przydatnych do rozwoju swojej znajomości z językiem angielskim. I jednocześnie z tego miejsca chciałabym bardzo serdecznie zaprosić wszystkich chętnych do dołączenia do nas, współpracy w naszym kole. Dzień dobry. Nazywam się Magdalena Machcińska-Szczepaniak i od ponad 15 lat jestem tłumaczem filmowym, przysięgłym i konferencyjnym. A także od 2 lat jestem wykładowcą na filologii angielskiej Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Czy tłumaczenia filmowe to fajna praca? Wydaje mi się, że tak. W zasadzie nie wyobrażam sobie lepszego początku dnia niż taki, gdy moje koleżanki ze studia dzwonią i pytają: wolisz film z Willem Smithem czy z Tomem Hardym?
Chociaż moja 14-letnia córka zapewne powiedziałaby, że jest jeszcze lepsza opcja, a mianowicie mogłabym dostać do tłumaczenia film z Tomem Hollandem. Tak czy inaczej, w swojej karierze tłumacza filmowego przetłumaczyłam ponad 200 odcinków serialu Agenci NCIS, ponad 250 odcinków serialu Agenci NCIS Los Angeles, a także brałam udział w innych projektach. Na przykład w przypadku świetnego polskiego serialu Royst jestem autorką audiodeskrypcji. Oprócz tego tłumaczyłam takie klasyczne produkcje jak ekranizacje powieści Agaty Christie, a także programy kulinarne. Tutaj widzicie na zdjęciu efekt pracy domorosłych kucharzy po prawej, a także to, co mieli zrobić po lewej. Jednak chyba najważniejszym zleceniem w mojej karierze i tym, które wspominam z największym sentymentem, było to Błękitna Planeta 2, czytana przez Krystynę Czubównę. I był to tak tajny projekt, że widziałam te odcinki jako pierwsza w Polsce, ponieważ dostawałam je bezpośrednio od klienta z Wielkiej Brytanii. Skąd więc taka zmiana? Dlaczego po 15 latach tłumaczenia filmów zdecydowałam się zacząć uczyć? Przede wszystkim kierowała mną chęć dzielenia się doświadczeniami z przyszłymi pokoleniami tłumaczy, które kiedyś przejmą ode mnie pałeczkę, a poza tym czułam, że po latach patrzenia w monitor potrzebuję więcej kontaktów międzyludzkich. I to się udało. Tutaj widzicie na zdjęciu mnie z grupą studentów z wymiany Erasmus i jak widzicie wszyscy się uśmiechają, ponieważ właśnie zdali egzamin. Moje szczęście jednak nie trwało długo, ponieważ po pół roku pracy na filologii angielskiej zdarzyło się to, co się zdarzyło, nadeszła pandemia i nastał czas pustych ulic i uczenia zdalnego. Tak czy inaczej, czego uczymy na filologii angielskiej? Na pierwszym roku nasi studenci mają sporo zajęć w ramach tak zwanego bloku PNJA. Co oznacza ten skrót? Piniata na jutro awaryjnie? No nie zupełnie. To skrót oznaczający blok kilku przedmiotów w ramach praktycznego nauczania języka angielskiego. I w jego skład wchodzą takie przedmioty jak reading, listening, speaking, writing i grammar. Mnie w ramach tego bloku przypadł do nauczania listening i część z moich zajęć jest bardzo serio, o czym za chwilę się przekonacie. Now open your question paper and look at part 1. You will hear people talking in 8 different situations. For questions 1 to 8, choose the best answer, A, B or C. Ale staram się również, żeby nasze zajęcia, oprócz tego, że są for real, były również świetną zabawą. I teraz mam nadzieję, że udowodni to kolejne nagranie. Posłuchajcie. You are my fight, the one desire. Believe when I say I wanted that. When we are two worlds can't reach to your. When I say I want it that way, tell me ain't nothing but a heartache. Tell me ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that. Na drugim roku nasi studenci dokonują wyboru specjalizacji. Mają do wyboru 2 takie specjalizacje, nauczycielską i tłumaczeniową. Ta pierwsza przygotowuje oczywiście do zawodu nauczyciela, natomiast ta druga do zawodu tłumacza. I w ramach tej drugiej mamy takie przedmioty jak teoria tłumaczeń, przekład specjalistyczny, przekład ogólny, przekład ustny
i specjalistyczny język marketingu, biznesu i turystyki. Czego uczymy w ramach specjalizacji? Na pewno nauczycie się na niej wielu nowych pojęć, takich jak domestykacja, której nie należy mylić z domestosem, egzotyzacja, której nie należy mylić z egzotermiką, a także na przykład kolokacje, których nie należy mylić z kolonoskopią. Czyli czego tak naprawdę nauczycie się? Nauczycie się tłumaczenia tekstów dotyczących bardzo różnych dziedzin, takich jak medycyna, rachunkowość, sport, biznes, komiksy, a także tłumaczenia filmowe. Dowiecie się więc na moich zajęciach, jak to jest z tymi tłumaczeniami tytułów filmowych i dlaczego serial Jake and the Fat Man w polskiej wersji nosił tytuł Gliniarz i prokurator. Jak Die Hard stało się szklaną pułapką, w którą wpadł nie tylko główny bohater filmu, ale też dystrybutorzy tej serii w Polsce, a także jak na przykład film Pain and Gain zyskał tytuł Sztanga i Cash. Podsumowując, nie obiecuję, że będzie łatwo, ale obiecuję, że będzie warto. I zapraszam Was serdecznie na studia na filologię angielską do Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku. Cześć Juliusz. Dostałam dzisiaj list. Napisał go mój znajomy mieszkający w Irlandii, który pasjonuje się językiem angielskim i różnymi jego odmianami. Niestety ciężko mi zrozumieć ten list. Jest bardzo trudny do przetłumaczenia. Czy mógłbyś mi pomóc? Dobrze, jak najbardziej. Hi Paulina. I'm writing to spill the beans to you about us. As you know, we ain't getting along really well lately. So I have been speculating if it has gone all to pot. You are my good luck. So why have we stopped meeting in a friendly manner? Maybe we could hang out someday and pick up the treats? So how about Friday? But remember to wear a coat. It may be brass monkeys outside. Let me know if the date suits you, and if not, tell me that you would have to bail it, and then we will come up with something different. Anyway, spilling tea would be fun if you fancy it. Catch you later. XOXO Edward. Cześć Paulina. Piszę, żeby rozsypać fasolę na ciebie. Jak wiesz, nie dogadujemy się ostatnio jakoś dobrze, więc spekuluję, czy wszystko poszło do garnka. Jesteś moim dobrym blokiem, więc dlaczego przestaliśmy spotykać się z przyjacielskimi manierami? Więc może się zawiesimy i porozbieramy nici. Więc co powiesz o piątku? Ale załóż kitel. Na zewnątrz może być małki stanik. Daj mi znać, jeśli data ci odpowiada. Jeśli nie, powiedz, że musisz go zwolnić za kaucją, a my przyjdziemy z czymś innym. Więc rozdajmy na coś herbatę, jeśli masz taką fantazję. Złapię cię później. Kółko, krzyżyk, Zuzka. Cześć Sebastian. Dostałam dzisiaj list. Napisał go mój znajomy mieszkający w Irlandii, który jest wielkim pasjonatem języka angielskiego i różnych jego odmian. Niestety mam spory problem, żeby go przetłumaczyć. Czy mógłbyś mi pomóc? No jasne. Mów, co tam masz. Hi Paulina. I'm writing to spill the beans to you about us. As you know, we ain't getting along really well lately. So I have been speculating if it has gone all to pot. You are my good luck. So why have we stopped meeting in a friendly manner? Maybe we could hang out someday and pick up the treats. So how about Friday? But remember to wear a coat. It may be brass monkeys outside. Let me know if the date suits you, and if not, tell me that you would have to bail it, and then we will come up with something different. Anyway, spilling tea would be fun if you fancy it. Catch you later. XOXO Edward. Cześć Paulina. Piszę, żeby u nas porozmawiać. Jak wiesz, ostatnio nie dogadujemy się jakoś zbyt dobrze. A więc pomyślałem, może jednak się spotkamy. Czemu w ogóle przestaliśmy spotykać się jako przyjaciele? Może moglibyśmy się spotkać. Co powiesz o piątku? Tylko pamiętaj, by założyć płaszcz. Na dworze może być chłodno.
Daj mi znać, jeśli data Ci odpowiada, ale jeśli nie, zawsze można spotkać się kiedy indziej. Tak czy siak, dobrze byłoby poplotkować, jeśli Ci się to podoba. Na razie, buziaki, Edward. Włocławek to moje miejsce. Cześć, z tej strony Kasia, jestem studentką PUZ. Poranna kawa to praktycznie rytuał, ale na szczęście nie muszę się śpieszyć, bo zajęcia odbywają się obok akademika. A na inne wydziały bez problemu dojadę autobusem. Czasem nie zdążę, ale na piechotę też jest blisko. Najważniejsze? Ludzie. Uczelnia oferuje ciekawe kierunki studiów. Od prawa po mechanikę i budowę maszyn. Z pewnością poznacie tutaj ludzi z pasją. Wykładowcy? Sami specjaliści. Na zajęciach dużo się dzieje, więc nie ma mowy o spaniu. Sprawdź nasze koła naukowe. Chcesz zostać lepszym mówcą, poprawić umiejętność projektowania, a może założyć własny biznes? Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku. Praktycznie najlepsi.